Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. Gdyby się nagrywało i gdyby nas było słychać, to pragnę zakomunikować, że to kolejny odcinek podcastu W ogniu pytań. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, jestem prowadzącym ten program, a moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam. Pan liście zamiata. Tak, pan liście zamiata. To ja nie wiem, czy on skończy do końca roku. Ale no dobrze mu idzie. Tylko, że to takie... Taką popierdółkę, taką suszarkę trochę do włosów. No trochę to tak. taka... Ale on tak, wiesz, to w ramach tego, żeby się nie nudzić. Chyba że on przez cały rok tak robi, to może Tego zdąży. pana mogłeś przyjechać. Jego pies zaatakował moje 2 razy, będąc mojego psa. O, nareszcie. I właśnie, i tutaj jest taka sprawa, że często, bo jak widzisz, ja tutaj mam same pola, łąki, tutaj przychodzi miliony psów. Ty po prostu jest Psi raj. Psi raj. Ale też miejsce konfliktów, tak? Tak, dokładnie. Tędy czy tędy? Tam. Dobrze. I chodzi o to, że ludzie często sobie nie zdają sprawy z tego, że karcą psa, tak, co nie powinno być. I ten pan za każdym razem, kiedy jego suka, raczej 2 razy zaatakował, teraz tam musimy przyjechać, krzyczał na tego psa, bił go. No i tak się stało, że pies teraz, jak widzi nawet mnie przez okno z moimi psami, to chce wyskoczyć cały z szybą. A jak widzimy się gdzieś, na przykład przez przypadek spotkamy się na drodze, to jest po prostu masakra. Pies chce prosto. Chce, jakby się wyrwał, tak rzuca się od razu na moje psy. Raz była taka sytuacja, że szłam, bo miałam operację barku. Miałam taki przestój trochę z treningami psimi. I jak już doszłam do siebie, się sobie wezmę moje pieski na spacer, na spokojnie, już mogę trzymać w 2 rękach smycze. Mam 3 psy, raczej teraz już 4. I sobie pójdę na spacerek, piękna pogoda. No i idziemy, niestety ten spacer się skończył tragicznie. Dla mnie najwięcej. Bo ten pan wyszedł na łąki i nie zobaczył, że ja idę z tymi moimi psami. I spuścił tą swoją sukę. I ta suka. I ja chciałam ją złapać. Stanęłam, żeby ona wpadła we mnie, przewróciła mnie. Dobrze, że z tą ręką tyle, co po operacji nic się nie stało, ale kolano po prostu całe obdarte, krew, nie mogłam się podnieść. Jeszcze psy przelęknione. Zrobimy więcej światła. Psy przelęknione też całą tą sytuacją. No i takie to jest. No ale jednym z... Teraz w prawo. Dobrze. W ogóle, moi drodzy widzowie, to już poniekąd będziecie wiedzieli, o czym ten odcinek, bo zrobiliśmy taki nieformalny wstęp. Natomiast, no właśnie, Aleksandro, opowiedz tak w skrócie oczywiście, bo później wszystkie z wcześniej wspomnianych wątków rozwiniemy. Natomiast tak w skrócie zdradź widzom, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, co jest twoją pasją, hobby, Czyli tak jak już wspomniałeś, mam na imię Ola, Aleksandra i zajmuję się, raczej moją pasją największą od dziecka jest, przyjechaliśmy sobie, jest miłość do psów i zwierząt ogólnie. Wiesz co, tutaj zakręcić sobie? Zakręć, no. I tak sobie
I Do no, czworonogów, tak? do czworonogów. Bo i koty, kotki też. Tak, koty, Okej. świnki. Znaczy Dziękuję. generalnie ja w domu miałam od dziecka zwierzaki. Nie było, pies był dużo później. Tutaj? pierwszy. Nie, prosto jeszcze. Jeszcze prosto i Za tam tym busem. Za busem, tak. Okej. Mhm. I dopiero później się pojawił piesek, ale generalnie od dziecka zawsze, nawet trochę nieświadomie wtedy, prosto, szkoliłam czy to kury babci. Mojej babci kury miały każde swoje imię. I reagowały na te imiona, przychodziły. 3 chomiki, kanarka, którą pokazałam, że na głowę mam im skoczyć, to wskakiwał na głowę. Chomika, który przekręcał się sam. Chodziłam z nim na zewnątrz i w kieszonce takiej miałam go schowanego. I on się odwracał i siedział, a jak ktoś chciał się go pogłaskać, to go gryzł. Ale to już nie miał wyuczone. Więc także generalnie cały czas się zajmuję zwierzątkami. Jestem trenerem, behawiorystą i też groomerem. Niestety z psiego fryzjerstwa musiałam... Groomer to jest psi fryzjer, dla tych, jak ktoś nie wiedział. Z psiego fryzjerstwa niestety musiałam zrezygnować ze względu na problem z ręką prawą, czego bardzo żałuję, bo to naprawdę praca przy psie, przy obcinaniu, totalnie mnie uspokajała i to był relaks, tak. No, więc także tutaj się nie rozpędzaj, bo zaraz będziemy tutaj na taki parking wjeżdżać. Dobra. No i tak pokrótce. Pamiętasz pierwszy swój kontakt z jakimś zwierzęciem w życiu? Co to w ogóle za zwierzę było? No pierwszy Tutaj? to tak. Okay. Pierwszy to był kanarek. Kanarek był pierwszy. Tak. Okay. Pierwszy był kanarek. Moja mama też od dziecka miała u siebie w domu kanarki i my też mieliśmy. I to był pierwszy kanarek i tak najpierw jeden, później był następny. Więc pierwszy to był kanarek. I do tego czasu oczywiście jest to miłość moja straszna. Tak. Nie wiem, czy komuś tu nie przeszkadzamy. Ale no dobra. Trudno. Powiedz mi, a jak wyglądała, mówię, że za młodo i kury, i chomik i tak dalej. Czy ty się sama tymi zwierzątkami opiekowałaś? Czy to było tak, że jakiś inny domownik te zwierzątka miał, a ty po prostu tam w międzyczasie się Raczej starałaś opiekować? Te domowe opiekować, czyli kanarki i później chomiki, świnkie morskie, to z siostrą razem opiekowałyśmy się tymi zwierzątkami. Od małego się uczyliśmy, że trzeba dać jeść, że trzeba posprzątać i wszystko z tym związane. A na przykład koty u cioci, do której chodziłam, no to tam akurat ona mieszkała na takiej już prawie wsi. To było za miastem takie już końcówka miasta, że tak powiem, tak jak tutaj, niby wieś, a jeszcze miasto. I ona miała koty, które jak przychodziłam, no to z nimi się bawiłam. No a później też właśnie kury, no to u babci. To jak zostawaliśmy na wakacje u babci, no to wiadomo, że od rana... A miałeś w ogóle jakieś swoje ulubione wtedy zwierzę w tamtym okresie? Nie, na ogół zawsze wszystkie psy i koty i wszystko lubię tak samo. A jak w ogóle twoi rodzice wspierali twoją pasję? No, tu poruszyłeś taki temat troszeczkę. No, z tą pasją, no okej. Nie mogliśmy mieć psa, nie mogliśmy mieć kota. Na przykład długo z moją siostrą walczyłyśmy o to, żeby mieć kota w domu. Nie przeszło to, a psa pierwszego miałam dopiero jak już byłam dorosła. Mieszkałam wtedy z moją mamą i już miałam starszego syna. I ja przyniosłam wtedy i już to było takie, jak byłam już dorosła, tak? Bo ona nie zezwalała. Owszem, kanarki, jakieś takie chomiki, to tak, ale ale żeby tak na przykład
zobaczyć to, że mam takie predyspozycje do zwierząt, czyli właśnie, że tam w szkole, że nauczyłam kanarka, że jak mu pokazałam, to skakiwał, czy te chomiki, czy to wszystko, czy te kury, które na imię reagowały, to wiesz, w tych czasach teraz rodzice jakoś inaczej do tego podchodzą, że jak widzą, że dziecko coś wykazuje, to chcą go w tym kierunku pchać, nie? Wesprzeć A jakoś, tak. wtedy to były takie, no wiesz, też... A czy ty w ogóle w tamtych czasach miałeś jakiś taki, no nie wiem, przeczucie, pomysł, że będziesz później pracowała ze zwierzętami? Tak, chciałam iść na weterynarię, no niestety to też wiązało się z kosztami i niestety nie dałam rady, bo wtedy weterynaria była tylko i wyłącznie w Wrocławiu, więc to niestety przeszło na taki inny tor. Miałam takie chęci, ale wtedy jeszcze nie było takie modne trener, behawiorysta i to dopiero się później rozwijało, tak. Więc to taki ten nurt taki dla zwierząt, a w tym kierunku to dopiero tak gdzieś lata 97, 98, gdzie dopiero to do Polski zaczęło wchodzić. No wiesz, jak dawniej było też pies to na wsi, to tylko do budy i na łańcuchu. Tak, Zresztą dokładnie. do tego czasu, wiesz, spotykam się na przykład nieraz z wieloma osobami, które uważają, że ja jestem stuknięta. Niestety tak. No, że ja kocham psy i że Po że prostu ten całe pies swoje jest, życie jakby zwierzętom poświęcasz. tak, że to jest że no mój partner naprawdę jest święty. On to wszystko znosi. Ale To troszeczkę jakbyś mogła tak sobie, tak właśnie tymi kratkami w stronę twarzy. Dobra. I powiem ci, że Czyli ma cierpliwości dużo. tak, ma cierpliwość. Okay. No i toleruje to moje hobby. I to moje Ale u wariactwo. ciebie w domu obecnie często się zwierzęta zmieniają i tak jest taka rotacja, tak? Jest rotacja, zmieniają się, raczej psy nadal są cały czas, koty też, kot jeden jest i mieliśmy świnki, no niestety kawie, czyli teraz, przedtem była to świnka morska, teraz jest nazwa taka międzynarodowa kawia, więc kawie mieliśmy dwie, niestety odeszły, bo to gryzonie krócej żyją niż... No więc także. No i mamy jeszcze rybki. No rybki też rotacja jest taka różna, bo one tam też nie żyją długo. Wracając jeszcze do twojego dzieciństwa, a w zasadzie okresu takiego dorosłego powiedzmy, jaki w ogóle plan na ciebie mieli twoi rodzice? No na pewno nie jest związany ze zwierzętami, bo było, że mam iść do liceum wskazanego. Poszłam do tego liceum. Mieć same piątki i szóstki. Tak. Później, też wtedy powstawały szkoły takie jak bankowość, czy takie te policjalne, więc Trochę się kuzynki coś przycięło w drzwiach. skończyła. Chcieli śmieci wyrzucić i teraz No, widzisz, karma wraca, tak jest. Tak, popatrz jak wyrzucali, nie? A i pojechali z resztą. No, ale także powiem ci, że to jest właśnie, że było tak, że ja miałam iść do tego. Przepraszam, widzowie, że tak patrzę tutaj, ty możesz mówić, a ja sobie patrzę, czy wszystko mi się tu dobrze nagrywa. I poszłam właśnie na tą bankowość. Powiem szczerze, nienawidziłam tego strasznie. Okropnie po prostu. Robiłam wszystko, tylko nie tego, żebyś raczej... Ogólnie jak poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, to wróciłam parę godzin wcześniej z Jastarni. To taka moja miejscówka najbliższa mojemu sercu w Polsce. Opalona w ogóle, no bo tam spędziłam po maturze cały czas do właśnie rozmowy i chciałam się nie dostać. Otworzyłam drzwi, weszłam, była komisja, bo wtedy tak się odbywały te rozmowy, komisja, otworzyło się okno, czasnęło, poszła szyba cała. Po prostu miałam wejście od smoka. razu. Wszyscy mnie zapamiętali i od razu zostałam przyjęta. No.
No tak właśnie to jest. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. Pisałaś mi w wiadomości prywatnej, bo ja tak przeważnie od każdego z gości proszę parę zdań po prostu o sobie, żebym wiedział, o co pytać i jakie mniej więcej przygotować pytania. Pisałaś też o swojej pracy w schronisku jako wolontariuszka. Tak. Mhm. Jak wspominasz w ogóle to doświadczenie w pracy z bezdomnymi zwierzakami? Wiesz, to też było grubo lat temu, ale no jest to ciężka praca. Te psy naprawdę tam bardzo cierpią. Są po różnych traumach. Warunki w azylach w Polsce nie są na przykład takie jak tutaj. Tak, bo tutaj jak byłam... Sytuacja jest gorsza. Dużo. Tak, no dużo gorsza. Tutaj w schronisku jest jeden pies w jednej klatce i ma często podgrzewaną podłogę i w ogóle w jednym tak? schronisku się spotkałam, gdzie miał nawet telewizorek w końcu, żeby tam szły, znaczy miał włączone, nie żeby oglądał, tylko tam żeby sobie słuchał, właśnie jakaś muzyczka, coś tam szła. Wszystko jest takie u nas niestety w schroniskach, na przykład w krakowskim schronisku jest ponad 200 psów. W jednym niedużym, bo teraz się rozrosło, tam nie było mniejsze, ale teraz i jak tam wejdziesz, to jest jeden wielki chaos, szczek psów. Te psy domagają się atencji w ogóle wszystkiego, chcą pokazać się też czasami z jak najlepszej strony. No jest to naprawdę ciężkie dla człowieka, który kocha zwierzęta, widzieć jak one niestety tam cierpią i jak pragną tej bliskości człowieka, jak chcą, żeby je pogłaskać, a też wolontariusze, którzy przychodzą, nie są w stanie wszystkim psom poświęcić tyle czasu, żeby każdym się zaopiekować. No niemniej jednak, tak jak mówię, tutaj też byłam, bo ostatnio byłam właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej tutaj do Dianbasheim, to się nazywa taka organizacja, która zrzesza te wszystkie azyle. I jak panu, z którym miałam rozmowę, powiedziałam, że w jednym schronisku jest ponad 200 psów, gdzie tych schronisk w Polsce jest bardzo dużo, tak on się popatrzył, tak naprawdę. A dla nich to jest nie do... To jest w ogóle jakiś inny świat. Dokładnie. Więc jest to ciężka praca. Ja podziwiam i zawsze będę podziwiać wszystkich naszych polskich wolontariuszy, którzy pracują właśnie w schroniskach, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, ile oni muszą pracy i fizycznej, bo to jest na początek, trzeba te kojce umyć, nakarmić psy, wszystko, wyjść z nimi na spacer, więc to nie jest takie, że ktoś sobie idzie i bierze pieska na spacerek, idę i tyle. No naprawdę ciężka praca, bo też niektóre osoby nie dadzą rady, bo jednak jeżeli jest tyle psów, no to jest i też dużo kup i sików i niektórzy, którzy są obrzydliwi, no to nie są w stanie pracować przy tym, bo to trzeba wszystko posprzątać. Nie? I naprawdę chylę czoła i to jest ciężka praca tych wolontariuszy, a oni robią to wszystko za darmo. No to już chyba w tym momencie to jest naprawdę ogromna miłość do tych zwierząt. Tak. No ale bez nich by też te zwierzęta nie dały rady. Dokładnie. Dobrze, że
tych wolontariuszy jest jednak teraz też troszeczkę to wszystko się zmieniło, bo jest dużo więcej się o tym mówi. I też młodzi ludzie przychodzą, pomagają. Nieraz idą z rodzicami, na przykład już jest jakiś starszy wolontariusz, bierze swoje dzieci, uczy, więc to też jest fajne. A czy wiesz na przykład, jak na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich lat sytuacja w schroniskach, czy się poprawia, czy pogarsza? W sensie chodzi mi o, czy psów przybywa w tych schroniskach, czy jednak jest ta tendencja spadkowa? No, raczej jest troszeczkę mniej, ale też jest więcej schronisk i też całkowicie inaczej już jest sama etap adopcji przeprowadzony, więc także już ludzie też wiedzą, wiadomo, nieraz, bo też się spotkałam, że tutaj też czasami, zresztą też adoptowałam od nich, to jest Myślę, że właśnie odnośnie adopcji w Holandii to też później może, chyba że teraz chcesz. Nie, to znaczy na razie ci powiem o tej... Później przejdziemy do holenderskich tutaj realiów. Tylko, że chciałam powiedzieć o adopcji, to jest polska fundacja, wiesz, i ona tutaj też wyadoptowuje psy z Polski. Tak, także można sobie adoptować psa z Polski, czy tutaj na Holandię, Niemcy. To jest Polnische, oni właśnie mają niemiecką stronę, Polnische Honden. I tam jest ankieta do wypełnienia, żebyś przy adopcji psa. Wiele osób narzeka na to, a po co taka ankieta, tam jest milion pytań, że po co tyle. Ale to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, tak, żeby oni właśnie muszą było... sprawdzić, dowiedzieć się, gdzie ten pies, w jakich warunkach będzie żył. I jakie ktoś ma pojęcie o tym, że posiadają psa. Więc to jest... Jeżeli wiecie, że dostajecie taką ankietę, to proszę was, wypełniajcie, bo to jest naprawdę... Ja wiem, że zajmuje dużo czasu, bo to zajmuje i są pytania różne, ale do czegoś to zmierza. Żeby później ten pies z powrotem nie wrócił. Chociaż, że zdarza się też, że pomimo, że ankieta została dobrze wypełniona, to i tak... Nie udaje się. Nie udaje się. Okej. Myślę, że do tematu adopcji wrócimy jeszcze, bo w ogóle będę chciał poruszyć wątek, jak to wygląda w Holandii. Bo podejrzewam, że przepraszam, ale mi coś utknęło. Podejrzewam, że jednak większość widzów jest to osoby z Holandii. Może nie wszyscy, ale pewnie spora część, więc będę chciał poruszyć, jak to wygląda w Holandii. Sam nie mam psa w Holandii, miałem kilka psów w Polsce i z chęcią bym się dowiedział, jak w ogóle taki proces adopcji tutaj wygląda. Ale dobrze, zacznijmy od tego, kiedy i w jakich okolicznościach w ogóle pojawiłaś się tutaj w Holandii? No już 15 lat temu przyjechałam tutaj. Przyjechałam za moim partnerem. On tutaj dostał pracę. No, serce nie sługa. Przyjechałam z miłości. Ściągnęłam mojego starszego syna. I tak tutaj, wiadomo, na początku było ciężko, bo trzeba było znaleźć mieszkanie i też to 15 lat temu inaczej to wszystko wyglądało. No i później tak zaczynałam żyć tutaj. Powoli wszystko rozkręcać, tak? Tak, dokładnie. No i później przyszedł pomysł właśnie jeden z salonem właśnie dla psów, bo kupiliśmy mieszkanie, gdzie był taki jeden pokój, który fajnie, bo wchodziło się od razu z balkonu, bo tam tutaj to są galerie, takie balkony i od razu był pierwszy pokój i dopiero później była reszta pokoi, więc on był taki osobny. No i otworzyłam tam na początku, żeby zdobyć tych klientów pierwszych. Jak ich zrobiło się więcej, więc stwierdziłam, że no niestety to też było uciążliwe, bo ci klienci przychodzili, sierść. Sąsiedzi też zaczęli się skarżyć, bo niestety psy sikały po klatce, bo właściciele też na to nie zwracali uwagi, żeby wziąć psa od razu, żeby się wysikał. Więc to zaczął się robić problem. I wtedy
wynajęłam lokal i otworzyłam tam salon. No niestety troszeczkę się ponociło. Okazało się, że zaszłam w ciążę. Ciąża była zagrożona i tym rzeczy, no nie mogłam podnosić ciężkich rzeczy i w ogóle. No tak, i ty siłą zresztą- rzeczy musiałaś zrezygnować z tego, tak? więc niestety chciałam to, żeby ktoś wynajął, żeby podnajął ten salon, żeby to dalej, ale nie mogłam wtedy nikogo znaleźć, więc niestety musiałam. Bardzo mi było przykro z tego powodu, bo dużo serca w to wszystko włożyłam, miałam super klientów. Jak długo ten salon funkcjonował? Ten wynajęty rok czy półtorej, jakoś tak, a wcześniej no to jeszcze no tak łącznie chyba z 4 lata to wszystko, z 3-4 lata. To faktycznie szkoda. No więc do tego czasu... A klientów czasami miałeś polskich czy holenderskich? Czy tak? na początku polskich, a później holenderskich. Najlepsze to było właśnie jak Holendrzy, bo ja to prowadziłam na granicy z Schiedam, Rotterdam i tam właśnie Holendrzy przychodzili koło mojego tego salonu, było takie duże okno, gdzie było napisane, że był trim salon i wszystko, no i te Holenderki przychodziły i tak się śmieję, bo chyba specjalnie się zgadały i wysłały mi takiego starą babcię ze starym pieskiem, który był już takim geriatykiem totalnym. Bully miał na imię, do tego czasu właśnie pamiętam. To był taki pudel miniatura, ale już taki no tak bardzo stary, bo on chyba miał z 14 lat. I w ogóle no sierść też wiadomo takich piesków już wtedy inaczej wygląda. No i on był taki stał cały czas, ja myślę, Boże, żeby mi tylko nie umarł na tym stole. Ale później, no i to właśnie Udało się bez komplikacji. udało się. Bully był szczęśliwy, później Bully sam wchodził do mnie, szedł z panią na spacer, sam wchodził do mnie do salonu, żeby się przywitać i tak później następny holenderskie klientki zaczęły przychodzić ze swoimi pieskami. No, więc to też ważne. Chociaż oni mają całkowicie inny styl, bo u nich to jest najważniejsze, żeby było wszystko krótko. I też właśnie miałam taką panią z Shih Tzu, gdzie ja się postarałam, piękne łapki, to jak grumerzy to wiedzą, takie słupki porobiłam. Ja pamiętam, ja miałem 20 lat temu teriera walijskiego i też pamiętam, że on chodził do psiego fryzjera i też takie właśnie te łapy to były takie... No, takie słupki. Tak, zostawiało się, tak. Tak. No tutaj też, a wiesz, Tam że brodę przy się Shih Tzu- strzygło tutaj. No. Przy Shih Tzu, no to wiesz, ten włos jest dużo, więc tutaj te łapki takie się piękne robią. Więc ja się napracowałam, a Holenderka przychodzi. Mówi, nie, Aleksandra, wszystko wyciąg, co proste, więc po prostu 10 musiałam wszystko, wszystkie kij mojej roboty. Po co mi to było? Jakie w ogóle wyzwania i trudności spotkałaś po otwarciu, no jakby nie patrzeć, swojego pierwszego przedsięwzięcia, interesu w Holandii? Wśród Holendrów raczej, no powiem ci, że nie było żadnych takich rzeczy, żeby ktoś mi coś chciał na złość czy coś. Tak jak mówię, no tutaj tak jak to opowiedziała, to jest... Tam chcieli się dowiedzieć, co to jest, co to za jakaś Polka otworzyła, więc ale fama poszła, że wszystko okej, że pies przeżył. A duża była konkurencja ze strony Holendrów? Czy u nich jest to mniej popularne? Nie, tam tak, ale jest konkurencja, tylko że akurat w tym rejonie, gdzie ja tam miałam, to nie była aż tak duża. Tak duża, żeby jakieś tam bardziej to niestety ze strony polskiej konkurencji. No, ale... No tak. No. No tak. Więc tutaj... Ja też ostatnio się chyba, 2 czy 3 dni temu pewna osoba, z którą będę nagrywał podcast w Mikołajki. No to jest ile za
3 tygodnie, powiedziała mi, że już w Holandii drugi podcast powstał oprócz mojego, ale nie wiem, nie śledziłem, także zaraz trzeci powstanie, czwarty, piąty. No tak niestety jest, no. Także tak. No, więc tutaj akurat pod tym względem, no to... A jak w ogóle to zamknięcie z salonu wpłynęło na twoje zdrowie, że tak powiem, psychiczne? No bo jednak 4 lata włożonej pracy w to. Z drugiej strony świadomość tego, że no, jesteś w ciąży, że to że życie ci się o 180 stopni odwróci po urodzeniu dziecka. Jak to w ogóle przyjęłaś? No, wiadomo, że było ciężko. No, nie miałam innego wyjścia, więc wiesz, to no, trudno, no, stało się, ale do tego czasu tego bardzo żałuję. No, ja miałam tę już bazę klientów, miałam też, wiesz, to była moja pasja, jeździłam na różne seminaria, uczyłam się, doszkalałam się cały czas, więc zainwestowałam też dużo czasu, energii w to wszystko. No ale no, wiesz, tutaj trudno powiedzieć, jakieś nie ma wyboru. No, wiadomo, że dziecko jest najważniejsze i jego funkcjonalność, i to, żeby wszystko przebiegło. Żeby tak zdrowe jak się urodziło tak, bez tutaj, żadnych komplikacji, tak? No, więc tutaj pod tym względem no, szkoda, że później też się tak potoczyło. Wiadomo, też później etap opieki nad dzieckiem, więc to było też inaczej. Też nie mogłam za bardzo wrócić do tego wszystkiego. A już wtedy, kiedy mogłam, no to wyszło znowu problem z ręką. Więc tutaj tak wszystkie znaki na niebie dawają. Niestety nie jest to ten. Ale w międzyczasie właśnie szkoliłam się, zrobiłam kursy trenerskie i behawiorysty i to wszystko to widocznie miało iść w tym kierunku. Więc i tak pozostałam cały czas w swojej pasji. Dokładnie, w swojej branży, tylko po prostu zmieniłaś profil, tak to nazwijmy. A co cię w ogóle, skąd w ogóle się pojawił ten pomysł, żeby zostać behawiorystą, trenerem psów? Też dużo z tego właśnie salonu, to jest wszystko powiązane. W sensie, że klienci ci mówili, że brakuje im kogoś takiego, kto by trochę ich psy ułożył, że tak powiem, tak? Też i z tego, że widziałam, jak klienci nie dawali sobie rady ze swoimi psami. Okay. Jakie były właśnie różne problemy, bo to, że pies przychodzi do fryzjera, to nie wszystkie psy staną na stoliku i stoją i można je Wiem coś na ten temat, tak. Więc są niestety takie, które i do tego czasu mam ugryzienie tutaj, które zostało, no, które naprawdę nie były przygotowane, no, właściciele nie dawali z nimi sobie rady, tak? Nie wiedzieli, jak podejść, jak zacząć, jak uczesać psa. Więc tutaj to wszystko, łączy się razem, tak? Czyli teraz znowu też już troszeczkę inaczej ten fryzjer psi dostaje też wiadomości, bo ja jak nawet robiłam ten kurs groomerski, to wtedy jeszcze to też wchodziło dopiero w Polsce. Nie było. A ten kurs robiłaś tutaj czy w Polsce? W Polsce robiłam, tutaj też zaczęłam robić, ale niestety tutaj to strasznie długo trwa, bo prawie 1,5 roku. Prawie jak, nie wiem, jakieś no, bo oni tam mają podyplomowe. Te moduły, wiesz, i każdy moduł. Ja akurat, bo są różne szkoły, ale do tej, której ja chodziłam, no to tam był moduł pierwszy, to się uczy wszystkiego, jak nożyczki wyglądają, jakie nożyczki do czego są, jakie grzebienie do czego są. To było takie rozłożone w czasie. A mi zależało na tym, żeby jak najszybciej to wszystko... Zacząć robić już, tak? Zacząć robić. Sama, bo przez to, że miałam Jorka, więc ja sama wcześniej też to robiłam, tylko nie robiłam tego profesjonalnie. Czy ten kurs holenderski, można powiedzieć, że dla takich osób, które w ogóle kompletnie nigdy w życiu psa nie strzygły,
Tak, I tak. może nawet psa na oczy nie widziały, tylko stwierdziły, że będę groomerem. Może nie, że nie widziały, ale no oni mają takie tutaj, Że od A do Z że wszystkiego muszą cię tak, nauczyć. że się uczą. Może jest tym. W Polsce idzie to lepiej. No Wiadomo, że praktyka zależy. weryfikuje. I ja też osobiście wolałbym przejść do bardziej takich stricte rzeczowych rzeczy. Tak. Rzeczowych tematów związanych z groomerstwem, a nie uczyć się, jak wyglądają nożyczki. No, jakie nożyczki do jakiej sierści. No jest to też ważne i Tak, ale też, tego się można już w trakcie tak. nauczyć. No, ale- więc w Polsce na przykład organizowany to jest w ten sposób, że jest pierwszy dzień to są wykłady właśnie na temat całości, czyli Czyli w tych Polsce to jakoś nożyczek parę i dni to trwa, tak? Czy... Tak, są takie dwutygodniowe, gdzie na początek właśnie te pierwsze zajęcia to są z tego, jakie narzędzia, z narzędzi wszystkich, do czego one służą, jakie są, BHP i w ogóle wszystko takie, no a później już zaczyna się na drugi dzień już praktyka, tak. No i to jest dobre, bo i tak wszystko wychodzi w praktyce. Jasne. Wiadomo, że też trzeba wiedzieć i też jak jest fajnie kurs zorganizowany, że pokazują właśnie że nie tylko są grzeczne pieski, nie omawiają tylko grzeczne pieski na tą naukę. Tylko różne pieski. Tak, to jest wtedy taki kursant jest w stanie nauczyć się, jak ma zareagować i wszystko. No Zresztą Znaczy, że do groomera idzie. Znaczy, no, przecież do groomera tak, ale już na jakiś trening, na jakieś to szkolenie to już No jak niekoniecznie. ktoś chce, no wiadomo, że ten... Zaraz nas będą Kaczuszki. atakować. O. Popatrz, ile ich idzie. No, więc także no jest to taki temat, że ludzie, no wiesz, oni sami mnie tym nakłonili do tego, żeby właśnie zająć się tą trenerstwem behawiorystyka. Później przyszła najpierw oprócz tego jeszcze robiłam kursy też psa terapeuty dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci. To akurat to też taka historia troszeczkę związana z moją mamą. Od niej to się zaczęło, dlatego że moja mama była chora na Alzheimera i moja suczka Yorkshire, która teraz ma 12 lat, ona sama to zaczęła pokazywać, żeby zaczęła angażować moją mamę do rzucania jej piłeczki. Że osoby chore na Alzheimera w tym stadium już którymś, no to bądźmy szczerzy, na ogół nie są bardzo aktywni, tak? Czyli już później no to w większości siedzą, popadają w takie, wiesz, że są takie bardziej ospałe, czy no. Po prostu nie mają mało aktywne, tak? No i ona ją do tego zanosiła jej piłeczkę i moja mama musiała wziąć tą piłeczkę, rzucić. To właśnie jest... Czyli jakaś aktywność już pojawiała się. I zaczęłam w tym kierunku się zastanawiać, a co może coś takiego jest, tak? Czy jest coś takiego? No i tym sposobem trafiłam na stowarzyszenie, które w Polsce bardzo fajnie działa, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Naprawdę super stowarzyszenie, które pracuje właśnie które szkoli psy i osoby i oczywiście ich opiekunów do pracy z osobami chorymi na Alzheimera. Też pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, w Budziku mają też tam zajęcia. Robiłam u nich właśnie kurs dogoterapii z bajką. Taki obóz wyjazdowy, zresztą też z Holandii brali tam udział, bo też tutaj jest taka organizacja, która się tym zajmuje i to było takie międzynarodowy obóz, naprawdę super, tyle wiadomości i naprawdę
bardzo fajnie zorganizowane. Więc jakby ktoś szukał czegoś takiego i w tym kierunku chciał iść, to polecam z całym sercem stowarzyszenie. Jest bardzo dużo innych też fundacji, które się zajmują szkoleniem, ale no, mnie najbliższe sercu jest to stowarzyszenie, bo wiem, bo też u nich to robiłam i też jest też, bo bym skłamała, nie tylko u nich, bo u nich byłam obóz na obozie międzynarodowym, a jeszcze też robiłam u takiej pani Agnieszki Wędrychowicz, wspaniałej osoby. Ona ma też, jak się nazywa ta szkoła? Wyleciał. Ale jak ktoś sobie pisze pani Agnieszka Wędrychowicz, to będzie wiedzieć. Najwyżej Podlinkujemy. Tak, i ja w opisie najwyżej to wstawię. To jest w Krakowie działają i właśnie kurs dogoterapii. Zresztą wszystkie u niej robiłam, bo robiłam i trenera, i behawiorystykę, i tak samo właśnie ten z dogoterapią związany. I też bardzo fajnie. U nich właśnie jeździliśmy do domu opieki takiej dla osób starszych i też mieliśmy zajęcia w takiej placówce brata Alberta w Radwanowicach. Naprawdę z osobami, które ciężko są, tam mają problemy psychiczne, raczej no, są chore autystyczne. Więc tutaj pod tym względem też to jest też taka moja pasja, którą chciałabym tutaj robić, ale niestety. Ciężko to tutaj tak zrobić w Holandii. Chciałbym cię popytać, tylko że to będzie gruby temat. Myślę, że nie wiem, czy nam na wszystko czasu starczy, ale różnice w posiadaniu psa w Polsce, a w Holandii. Ja wiem, podejrzewam, że to jest bardzo obszerny temat. No właśnie, się zastanawiam, od czego zacząć. No właśnie. Czy jakoś da się to tak w skrócie Postaram się. opowiedzieć? No nie wiem, czy może jakieś na podstawie problemów, które ty spotkałaś przez te lata tutaj w Holandii? No, raczej tak. Powiem, może zacznijmy od szczeniaka. Okej. Czyli jak jest tutaj szczeniak, a jak w Polsce szczeniak. W Polsce szczeniaka kupujemy z hodowli w wieku 8 tygodni, tak? I tam sobie z nim zaczynamy życie. Do Holandii, jeżeli ktoś kupuje poza Holandią, tutaj też oczywiście, jeżeli kupujesz w Holandii, no to też w tym wieku możesz kupić, ale jeżeli chcesz go kupić i sprowadzić z Polski czy z innego kraju, musi mieć już skończone 3 miesiące, mieć szczepienie na wszystkie szczepienia, oczywiście na choroby takie, które tam są psie i wściekliznę. Musi mieć paszport i po wściekliźnie musi być 21 dni tej kwarantanny. I dopiero wtedy, więc to jest tak około 4 miesiąca, pies dopiero może przyjechać do Holandii. Teraz bardzo to sprawdzają i od razu uczulam wszystkich, bo wiele osób przemyca psy, czyli przywożą takie małe, ja wiem... Nielegalnie powiedzmy. Nielegalnie, no w sumie ja się nie dziwię, bo ten przepis jest trochę taki niefajny, tak? Dlatego, że socjalizacja psa w tym okresie, kiedy właśnie od tego 8-9 tygodnia ten pies zaczyna poznawać wszystko, co jest na zewnątrz, bo już może wtedy zacząć trochę wychodzić, no jeszcze nie do końca, bo też nie miał wszystkich tych szczepień, ale ten kontakt z właścicielem wtedy robi się silniejszy, właściciel wszystko poznaje dom i tak dalej. I ta socjalizacja jest wtedy bardzo taka istotna dla tego szczeniaka. A to właśnie, co mógłby ten właściciel robić, to musi zrobić hodowca za niego i albo zrobi, albo nie zrobi. I później ten pies trafia do właściciela, przyjeżdża do Holandii. Od razu wam mówię, tak, są możliwości transportu psów
czyli jest dużo firm przewozowych, które naprawdę fajnie działają, ale ja osobiście polecam samemu pojechać odebrać psa od hodowli, żeby zobaczyć hodowlę, I w ogóle zobaczyć tego psa po pierwsze. zobaczyć psa, zobaczyć jego matkę. Ojca nieraz trudno, bo jest na przykład takie krycie gdzieś tam skądś, więc to jest ale żeby matkę, żeby zobaczyć, z hodowcą porozmawiać, zobaczyć jak hodowla wygląda. Więc tak to wygląda od strony szczeniaka i później tutaj funkcjonuje. W Polsce oczywiście to wszystko też jest troszeczkę podobnie później, nie? Jeżeli pies jest tutaj, to też czy do weterynarza, no wiadomo, tutaj niestety ceny wizyt weterynaryjnych są strasznie drogie. Jest fajna sprawa zrobienie ubezpieczenia, wykupienie ubezpieczenia dla psa. I to ubezpieczenie pokrywa częściowo jakieś zabiegi, albo nieraz całe, to w zależności jaką opcję tego ubezpieczenia wybierzemy. I no jest to rozwiązanie nieraz przy takich poważnych rzeczach, jak jakaś operacja, tak, czyli coś w stylu naszego ubezpieczenia zdrowotnego, które tutaj... Tak. Więc to tutaj jest i polecam wykupić, bo to się fajnie spisuje. Jakie są koszty takiego ubezpieczenia? No taka opcja podstawowa to jest 35 euro miesięcznie. Później oczywiście to jest... Też są jakieś takie różne pakiety? Różne są pakiety, różne firmy, różne dentysta, też... fizjoterapia. Tak, żeby przydział, dokładnie, dokładnie. Więc to w zależności co tam mają w tym pakiecie i różne są firmy, to też jest konkurencyjne, nie? Że nie jedna, że tak po prostu powiedziałam tą cenę taką ogólną, taką, bo można też taniej znaleźć, ale niekoniecznie też trzeba czytać. To też wszystkich uczulam. Czytajcie, co jest napisane w danym ubezpieczeniu, bo może być tanio, a później wyjdzie drogo, tak? Dokładnie. Trzeba będzie za coś tam ekstra dopłacić. Tak, dokładnie. No więc tutaj jest pod tym względem zalecam czytanie uważne. Nieraz warto lepiej zapłacić coś więcej I mieć święty spokój. A nie dochodzić się. No więc tutaj pod tym względem to jest ta różnica. Że w Polsce teraz też już ubezpieczenia wchodzą. Mamy szczeniaka. Szczeniaka w ogóle psów. No, ogólnie już później już psów. Też ta różnica z właśnie szkoleniami, no to jest raczej różnicy tu nie ma, bo i tutaj są szkoły, i tutaj zalecają szkoły, żeby od małego szkolić tego psa i w Polsce tak samo jest. Coraz więcej tych... nie ma tutaj w Holandii jakiegoś obowiązku, nakazu, że musisz wysłać psa do szkoły? Jest nakaz, znaczy jest, jeżeli chodzi o psy raz niebezpieczne. Okay. Nie ma, czy nie jest stricte, że jest to nakaz, ale dobrze jest mieć... To jest jakby zalecane? Zalecane, no. Jakie to są rasy niebezpieczne? Amstaffy, pitbulle, to najbardziej. Też rottweilery, cane corso, dogi argentyjskie i bull terriery. Więc tutaj bardzo dużo jest amstaffów, niekoniecznie, niestety to jest tak popularna rasa się zrobiła w pewnym momencie, że nie wszystkie psy te są rzeczywiście 100% Amerykanem Stafford Terrierem, czyli amstaffem tak zwanym. Bo ludzie kupują, tak? I to jest tak, no, tam wiadomo, jest moda, no to chcą jak najwięcej. Ja tutaj bardzo dużo miałam psów tych ras, bo Polacy kochają tą rasę. No właśnie miałem to w tym momencie powiedzieć, że jeżeli w Holandii widziałam Amstaffa, to przeważnie z Polakami. No. Właściciel był Polakiem, bądź właścicielka. A wśród Holendrów chyba ani razu nie spotkałam Amstaffa. Są też, mają też. Właśnie, no i niestety przewaga tej rasy jest w schroniskach. I też tutaj. Czyli sobie po prostu właściciele nie radzą z nimi, tak? A dlaczego? To jest takie podstawowe to, że jeżeli kupuje się
psa tej rasy z niewiadomego źródła, czyli nie wiesz, jacy są rodzice. Te psy są cudowne, ja kocham tą rasę, bo naprawdę tyle ich przerabiają, są przecudowne. Jeżeli kupujesz je ze związku kynologicznego, czy tutejszego, czy polskiego, te psy muszą przejść badania psychologiczne. I one są sprawdzane, rodzice są sprawdzani pod tym względem. Tutaj nie wiem jak w Polsce chyba tak samo, ale tutaj naprawdę do tego badania polegają na tym, żeby sprawdzić, jak pies reaguje w danej sytuacji. Tak. Mhm. Okay. No i czy na przykład to jest cały taki test i pies przychodzi, czy tam właśnie nawet na otwarcie parasolki, czy agresją nie zareaguje. Jest to taki naprawdę ten test sprawdzający i to jest fajnie, że tutaj te psy przechodzą takie testy. A co się dzieje, przepraszam, że ci przerwę, z psem, który tego testu nie zda? Niestety zostają usypiane tutaj. Usypiane. Dużo psów, które tutaj też są i na przykład jakieś mają agresywne, czyli pogryzą innego psa i jest to zgłoszone, to wtedy też idzie do uśpienia. No, Holandia pod tym względem to już właśnie to, że oni tutaj łatwo usypiają psy. Może też jest to spowodowane tym, że tutaj nie ma tych wszystkich psów tyle w schroniskach. Nie wiem, tak teraz mi to przyszło do głowy. Ale też jak właśnie byłam na tej rozmowie, co już wcześniej wspomniałam, do tego azylu tutaj w Holandii, to jedno z pytań takich było właśnie na ten temat, jakie jest moje podejście do tego, żeby uśpić psa. Że właśnie jeżeli jest tam, to był trudny temat dla mnie, dlatego że ja uważam, że nieraz trzeba dać szansę i sprawdzić dokładnie, dlaczego, co jest podłożem tej agresji. Gdzieś coś musi być, że ten pies odpalił, bo psy nie rodzą się. Wiadomo, że mają predyspozycje, ale i wiadomo, że jeżeli jest coś źle poprowadzone, to wtedy... Coś, powiedzmy, w dzieciństwie tego psa musiało się stać i on tak po prostu zapamiętał. No. Wiadomo, że ta rasa kiedyś była stworzona, te rasy, bo to jest ból, tak ogólnie, do walk, do tego, żeby one mają ten próg reakcji taki naprawdę, że jak już one są spokojne, ale jeżeli już wybuchną, to już idą na całego, nie? No więc tutaj jest takie. Więc pod tym względem to tak, to tutaj trzeba mieć właśnie udokumentowane. No i niestety, ale w tym momencie mogę powiedzieć to też, że jeżeli właśnie taki pies pogryzie, jest sprawa w sądzie, bo nieraz te sprawy trafiają do sądu tutaj, to później opinia behawiorysty jest też bardzo ważna, tak? Niestety my, polscy behawioryści, nie mamy tutaj nic do powiedzenia. Dlatego, że my jesteśmy behawiorystami, możemy wykonywać tutaj ten zawód, ale nie jesteśmy tutaj w stowarzyszeniu tych wszystkich behawiorystów, którzy są na przykład polecani przez weterynarzy, czy właśnie jeżeli w takich sytuacjach, to że możemy wydać jakąś opinię. I to jest niestety troszeczkę taki problem. No, a tak to resztę, wszystko porównanie z Polską i tutaj, to jest bardzo podobne. A jak wygląda droga typowo holenderska, żeby zostać behawiorystą? Czy to jest jakaś duża różnica, jeżeli chodzi o Polskę?
też ta sama co z grumerstwem, Okej. czas działania i duże pieniądze, bo bardzo drogie są te, bo tu trzeba płacić za każdy moduł osobno i no jest to naprawdę droga taka, no też 1,5 roku do 2 lat, w zależności Podejrzewam, że też jak się stąd to po prostu traktowanie polskich behawiorystów, że No i ceny przymrużeniem oka. ceny po prostu, powiem Ci, że tutaj za te kursy to są naprawdę duże. Wiadomo, można zrobić gdzieś jakiś, bo to też muszę to zaznaczyć, że można zrobić gdzieś nawet przez online jakiś kurs, tak? Tutaj też, ale nie jest on akredytowany przez Związek Kynologiczny, który tutaj się nazywa Radwan Beheer. Wszystkie instytucje, które szkolą i które są zapisane pod tym Radwan Beheer, to są instytucje, które są tutaj, mają coś do powiedzenia, tak? Czyli jeżeli ktoś poszedł i zrobił kurs u nich, w tej szkole, która jest polecana przez ten Związek Kynologiczny tutejszy, no to wiadomo, że ma ten papierek, że może im pokazać, powiedzieć tak, skończyłem, mój pies pogryzł, ale ja chodziłem tutaj i tutaj do szkoły, no jakieś zdarzenie, więc to też działa wtedy na plus dla tego psa. Czyli, że tak powiem, głos polskich behawiorystów w ogóle nie jest brany nawet pod uwagę, tak? No niestety nie jest brany pod uwagę. No niestety jest tak, ja się też już z tym spotkałam, że bo były przez tyle lat, ile ja to prowadzę, no już teraz 10 lat już będzie, jak zajmuję się samym szkoleniem psów. Ile miałeś takich sytuacji, że sprawa No trafiła do sądu? były takie sytuacje. Jedna była z owczarkiem niemieckim, gdzie w ogóle owczarek nie zawiódł. Nie miał jego w ogóle, jego wina nie była. To był młody, 7-miesięczny owczarek, który, no wiadomo, owczarki wtedy są fajne, jestem królem swojego życia, nie? I przykra sprawa, bo to chodziło bardziej o to, że to my Polacy mamy takiego, że to Polka miała takiego psa. Biegł pan sobie biegacz i ten pies, no jak zobaczył, no to sobie wyskoczył na tego psa. Boże, na tego psa, na tego pana. Tego pana. I go gdzieś tam drasnął. Naprawdę to było draśnięcie. I ten pan zobaczył, że policja przyjeżdża, przewrócił się i że to ten... I w ogóle taki, wiesz, to było naprawdę takie chamskie z ich strony, bo oni podjechał ten radiowóz, tam porozmawiali, dziewczyna mówiła tylko w języku angielskim, zresztą przestraszona całą tą sytuacją. Młoda dziewczyna, która w ogóle nie przypuszczała, że coś się może stać, tak? I oni do niej, że ona ma przynieść papiery tego psa i wzięli go, zapakowali do samochodu normalnie, psa agresywnego, tak? Bo powiedzieli, że pies jest agresywny, a oni go wzięli, włożyli do samochodu i wywieźli w ogóle, nie? Zabrali jej psa z dokumentami. No i później ona zadzwoniła po chłopaka, chłopak przyjechał, pojechali na komisariat, no to oni, że tutaj nie mają, bo to było tutaj w Schiedam, że nie wiedzą, co się z tym psem stało, że muszą się gdzie indziej tam dowiadywać, no to pojechali gdzie indziej się do głównej policji, no to tam, że dostali zgłoszenie, no ale że pies został wywieziony, bo to jest taki ośrodek, gdzie wywożą takie psy. Niestety nikt nie zna miejsca i adresu tego, i że oni nie mogą nic mu powiedzieć, że pies tam zostanie sprawdzony, czy ta agresja u niego jest. No i ogólnie po prostu fakt był taki, że wydali kupę pieniędzy na prawnika, bo wtedy to było już, nie wiem, chyba 7 czy 6 lat temu. Oni zapłacili 2000 euro za samego prawnika. I sprawa się troszeczkę ciągnęła. Ten pies summa summarum do nich wrócił. Bardzo wychudzony i w ogóle całkowicie inny pies pod względem charakteru.
I sąd nakazał, że jeżeli pies ma żyć dalej, no to ma wrócić do Polski. No i dziewczyna musiała się zabrać i wyjechać z psem do Polski. No więc tak to wygląda. Nie skomentuję. No, a znowu też miałam z Amstawką, która też zresztą właśnie się do mnie zgłosili, żeby zrobić taki wywiad behawioralny, żeby sprawdzić zachowanie psa. I pies w ogóle nie okazywał żadnych, no to znowu też właśnie sąsiedzi podali, że pies jest agresywny, a oni mieli też Amstaffa i specjalnie podłudzili, żeby ten pies się rzucił na tamtego i jeszcze oczywiście tam, że podobno ten pies, ta suczka, która od tych Polaków ugryzła tego właściciela, tego drugiego psa. Nie było też możliwości tego udokumentowania, pokazania, że to nie jest, że nie tak było i ten. No tutaj też sprawa skończyła się w sądzie, ale ja im poradziłam właśnie, żeby pojechali do takiej szkoły, która się zajmuje takimi holenderskiej, która robi takie te testy behawioralne i ten. No i rzeczywiście tutaj wyszło, że nie jest pies agresywny, dostali na papierku. No i jedyne co, to musieli się przeprowadzić do innego miejsca. To był taki nakaz to było sądu, ich, nie, to było ich, oni stwierdzili, że nie będą, bo później mogłoby się to jeszcze raz zrobić i ten. Więc stwierdzili, że mają dość i poszukali innego domu i się przeprowadzili. Okej. Jak wygląda sytuacja, jeżeli ktoś chce sobie w Holandii kupić, adoptować psa? Tak, jeżeli chce sobie kupić, no to albo szuka, raczej najlepiej. Oczywiście wszystkie sprawdzone hodowle są tutaj na stronie Związku Kynologicznego Rad van de Beheer i tam można zobaczyć. To są psy z rodowodem? Czy... Tak, to są psy z rodowodem. Oczywiście polecam kupować takie psy, ale też ludzie niestety też kupują psy z innych źródeł, gdzie wyszukują gdzieś na Marktplacu i później się okazuje, że no niestety pamiętajcie, co tanie, to drogie, bo niesprawdzone psy to jest też choroby różne, które są dla danej rasy, czy właśnie też sprawy psychologiczne, tak, czyli od strony tej behawioralnej, jak się nie widzi matki, ojca, psa, nie wie jak się gdzie się wychowywał. Trudno jest ocenić, jaki będzie później szczeniak. To jest jedna wielka niewiadoma i w zasadzie kwestia loterii. A tutaj przynajmniej ja wiem, że te psy są droższe, ale można też kupić opcje na kolanka, tak zwane, czyli na przykład pieskowi, samcowi nie zejdzie na jajko. To już jest taki, który pies się nie nadaje na wystawę. Czy na przykład gdzieś tam przy zabawie, czy jakoś gdzieś szczęka się tak nie ułoży, zęby się wykrzywią, czy coś w tym stylu. Te psy wtedy są tańsze i to samo dotyczy się psów w Polsce i to wtedy są takie opcje, to się nazywa opcja na kolanka. Ale wiemy, że te psy są po takich i takich rodzicach. Mamy to wszystko, bo oczywiście powstała cała masa tych pseudohodowli. Tutaj też, w Polsce też, gdzie jest rodowód dają, a ten rodowód wcale nie jest rodowód, bo jedynym rodowodem to jest rodowód FCI. To jest taka organizacja zrzeszająca wszystkie związki kynologicznego z całego świata. I tam tylko i wyłącznie te psy to są psy z rodowodem. Resztę to niestety wszystkie stowarzyszenia, które powstały, to nie są... Nie ma co im za bardzo ufać. No nie ma, bo często w związku kynologicznym, jeżeli jest suczka dopuszczana, to wszystko jest rejestrowane. Ona nie może być co chwilę dopuszczana. Ona musi... Jakaś przerwa. Tak, przerwa. I tak samo czy samiec, czy wszystkie krycia są rejestrowane i wszystko można zobaczyć. A niestety w tych pseudohodowlach to wiesz, to jest nakręcanie, nie?
co cieczka, to suka ma szczeniaki. Nie? I później to jest też dla niej niszczące i te szczenięta też się rodzą słabsze wtedy. Jakimiś chorobami, I z chorobami, defektami. tak. Często też jakieś tam dopuszczają bardzo stare suczki. Zresztą no, to jest temat morze, gdzie zresztą też teraz dużo o tym się mówi i o tych pseudohodowlach, ale tutaj tak samo jest. Też jest kilka już zamknęli, ale nadal są takie, które niedaleko na granicy Holandii i Belgii jest. Tacy państwo sprowadzają z Węgier, z różnych tam miejsc psy, nie wiadomo, i trzymają je w jednym końcu i możesz sobie przyjść, wybrać jaką rasę chcesz, oni wszystkie rasy mają. No, pan coś pisze. No, więc tak, że to jest, że to tak to wygląda. Patrzę, bo pan przyjechał, sprawdza numery tamtego samochodu, zaraz sprawdził nasze numery i nie wiem za bardzo o co on... Myślisz? Nie wiem, tak się patrzył na tablicę rejestracyjną. No, raczej nie wygląda na jakiegoś... No, a jak wygląda sytuacja, jeżeli byśmy chcieli sobie psa adoptować ze schroniska? Ze schroniska na przykład? tutaj. No tutaj to jest troszeczkę pod górkę. Bo nie jest takie proste jak w Polsce, nie? W Polsce teraz też już się nie robi proste, ale też jest, no niektórych jest prościej. No, też w zależności, które schronisko. I tutaj chodzi o to, że musisz mieć, wybierasz pieska, idziesz, mówisz, że chcesz tego pieska i musisz z nim wyjść 3 razy na spacer. I później Tak się, dopiero... że tak powiem, zaprzyjaźnić najpierw. Zaprzyjaźnić. Jeżeli masz jeszcze w domu jakiegoś psa, no to wtedy mówią, żebyś jeszcze przyprowadził tego swojego psa, żeby się poznały. Jeżeli wszystko elegancko jest, wszystko kliknie, no to wtedy masz psa. Tylko że tutaj jest to, że tu są adopcje płatne. Okay. I za szczeniaka trzeba chyba 350 teraz jest, już nie pamiętam, ale trzeba zapłacić większą kwotę niż za psa starszego. O, to w sumie logiczne. No, ale to jest dobre, bo to jest też świadomość, tak? Nie bierzesz za darmo, on zaraz nie wróci, Dokładnie. bo... A nie, że po tygodniu, rozmyśliłem się, oddaję z powrotem. Więc tutaj to też jest, nie są to aż takie pieniądze, jakby musiał ktoś zapłacić za psa A to też są rasowego. chyba koszta, które później pozwalają temu schronisku jakoś się utrzymać, Tak, funkcjonować i tak dalej. tak. Więc tutaj też niektóre fundacje, bo też dużo psów, są fundacje, które sprowadzają psy z Bułgarii, z Rumunii, z Hiszpanii, z Grecji. I też, żeby adoptować od nich takiego psa, też trzeba zapłacić. Więc to pod tym względem wydaje mi się, że jest okej, bo... Takie schronisko już wszystkie formalności jakby szczepienia i tak dalej załatwia, Tak, czy to tak, jeszcze tak, trzeba tak, później już na własną Nie, rękę? to już są zrobione te... Pies jest jakby gotowy do odbioru Tak. już od nich, okej. Zdarza się nieraz, że wiadomo, że może być tak, że musi mieć jakieś jeszcze dodatkowe szczepienia, ale generalnie są już zaszczepione i wszystko. Czy jest jakaś strona internetowa, czy gdzie w ogóle takich psów można szukać? Tak, jest strona, to też prześlę, dierenbescherming.nl Też podlinkujemy. i tam są wszystkie azyle, można sobie wpisać azyl, który sobie tam Najbliżej nas, czy... najbliżej jest i można też zobaczyć psy. Tam też jest zakładka, gdzie są psy i koty wystawione i można sobie popatrzeć. Okej. Dobrze. Jeszcze parę pytań i będziemy się zbliżali do drugiej części. Ulubionej przez wszystkich, wszyscy z przerażeniem w ogóle słyszą o tej drugiej części, ale nie ma się czego bać. O adopcji wspomnieliśmy, o właśnie. Jakie najczęstsze błędy popełniają Polacy, którzy przyjeżdżają z psem do Holandii?
To pierwszym to jest właśnie to, co już też wspominałam, czyli na przykład nie wiedzą, że wiek, jaki jest później przy szczeniaku, nie? Że musi mieć te wszystkie rzeczy i tak samo... 3 miesiące musi Tak, skończone 3 miesiące, 4 nawet nawet. prawie 4 i że musi mieć to wszystko w książeczce, w paszporcie, nie książeczce, też właśnie książeczka, bo często też ludzie myślą, że książeczka zdrowia, bo w Polsce są książeczki zdrowia psu. To nie jest paszport. Paszport jest niebieski, jest tutaj unijny i tam całkowicie inaczej, więc jeżeli ktoś będzie wam wmawiał, że z książeczką zdrowia można wjechać do Holandii, nie, musi mieć pies zrobione. Ale to chyba musi mieć... weterynarz tej książeczki nie wyrabia, tylko jakiś taki... Nie, weterynarze wyrabiają. Każdy weterynarz? Tak, każdy weterynarz. Bo ja pamiętam, tylko że to jeszcze było przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. My jechaliśmy kiedyś z psem do Niemiec, a to mówię, to jeszcze nie byliśmy w Unii. I to był jakiś taki wyższy... Że inspektorat weterynarii, chyba tak, tak, no bo chyba dawniej tak. to było ten. Teraz w większości weterynarzy wyrabiają paszporty i pies musi być zaczipowany. Musi być numer chipu tam wpisany. W paszporcie, tak? Tak, w tym paszporcie. I to dotyczy psów wszystkich, i szczeniaków, i dorosłych. To jest ważne, żeby był paszport wbitym, tam naklejony ten numer chipu. Pies musi być zaczipowany, żeby tutaj wjechać. Musi mieć też oczywiście wszystkie szczepienia zgodne z kalendarzem szczepień. Musi mieć wściekliznę, więc bez tego to tutaj to jest ciężko. Jak przyjeżdżamy tutaj z psem, no to warto znaleźć najbliższego jakiegoś weterynarza, żeby później wiedzieć, gdzie się udać. I też weterynarze, jak tutaj przyjdzie, to pierwsze to jest sprawdzany ten chip, tak, czy jest zgodny. No. A później pamiętajcie, że nie wszyscy właściciele mieszkań, jak wynajmujecie, zgadzają się na psy. Żeby później tak. nie było... Jak się ma wynajmowane, to lepiej Tak, dopytać, żeby nie było później niespodzianki. Bo też były takie sytuacje, że no, szybko trzeba było się pozbyć psa, bo pies, bo właściciel się nie zgodził, nie? Czy kota. Więc A jak tutaj jest w przypadku mieszkań socjalnych? Czy to zależy od spółdzielni? Nie, w mieszkaniach socjalnych można. Tak. W mieszkaniach socjalnych nie ma takiego problemu. No chyba, że jest... Są niektóre budynki, na których jest napisane właśnie, że bez psów, bo też się spotkałam z takimi, że jest zakaz psów w tym budynku. No dobra. To chyba tyle błędów, czy jeszcze jakieś są? No to, że nie przywożą właśnie, że nie mają chipów, paszportów. Że też właśnie trzeba się wiedzieć, że rasy psów niebezpiecznych, dobrze mieć na ten temat też wiedzę. Bo, powiedzmy, terminy badań, szczepień chyba są podobne jak w Polsce, prawda? Tak. To już nie ma jakichś większych różnic. Tylko tutaj jest jeszcze jedno szczepienie na bakterię, która jest tutaj w kanałach. I to też chcę to powiedzieć, żeby osoby wiedziały, że nieraz nie wszystkie psy po napiciu się wody dostają później biegunkę i tutaj jest osobne szczepienie na to. Dobrze wiedzieć. Żeby właśnie później uniknąć problemów tym, bo jak się zarażą, to jest lambria, jak się zarażą tą lambrią, to jest po prostu masakra. Pies ma biegunkę, wymiotuje i się bardzo męczy. Więc to też trzeba wiedzieć, żeby doszczepić psa. Ale jak się pójdzie do weterynarza i się powie, że jest się z Polski, zresztą tu sami oni widzą paszport, to wtedy oni sami zaproponują taki. Okej. A czy w ogóle myślałaś nad pracą też z innymi zwierzętami, a nie z psami?
Tak, zrobiłam kurs Chodzi w tym mi właśnie o kierunku. behawiorystę na przykład, czy trenera, ale nie, czy... nie, trenera zwierząt. Robiłam tutaj trener zwierząt i pracowałam z delfinami w zoo Wow. i szkolenie, tak. Jestem jako Dilen Trainer, czyli taki już do wszystkich zwierząt. W zoo ze słoniami. Więc to też, to jest moje takie Powiedz największe mi, bo marzenie. mnie zainteresowałaś, zaciekawiłaś. Jak wygląda różnica w pracy z psem, a ze słoniem? No to teraz jest naprawdę diametralna, powiem ci. Całkowicie inny sort zwierzę. Znaczy wiesz, ciężko go nauczyć łapę podać, ale nie ten, no i jak usiądzie, to też trochę trwa. Okay. Ale jest to do nauczenia. Ja tutaj właśnie jak robiłam wspaniałej kobiety, Toni, która jest naprawdę super i ona tutaj ma tą szkołę. I wszystko uczy się klikerem. To jest takie urządzenie. Wiem, ja kojarzę. Klikasz, dostaje i tym uczą właśnie bo to na ogół ten trening, o którym ja mówię, to jest przygotowanie tych zwierząt w zoo do różnych medycznych na przykład pobrania krwi czy coś, że na przykład żeby to zwierzę jakoś było wtedy... Tak, ono skupia się na spokojne. targecie i wtedy target to jest taka na przykład patyk z taką kulką na końcu i tym że on się skupia na tym i wtedy pobierana jest na przykład krew, czy na przykład przy tygrysach, że bo u tygrysa krew pobiera się z ogona i on musi włożyć ten ogon do takiego metalowego, takiej klatki. I tutaj sobie się skupia na mięsku i na treningu, tak? A w tym momencie. I on jest wtedy zrelaksowany, bo już wie, jest przygotowany, jest uczony do tego, że jak jest to tanie, to wtedy dostanie smakołyk, tak? Więc tutaj jest naprawdę. Ale jest to ciężej. Wiadomo, że u psa, czy na przykład już nie mówię border collie, który tak łapie wszystko i są rasy, które naprawdę są tak bardzo skoncentrowane na pracy z człowiekiem. Ale też wiadomo, że dłuższym planem treningowym dochodzi się do... A czy z tymi zwierzętami takimi typowo, które są w zoo, to zdobywasz to wykształcenie, tą specjalizację, ten trening odnośnie konkretnego zwierzęcia? Nie, ogólnie. To ogólnie to jest do pracy z każdym zwierzęciem. Okay. I tutaj to jest, wiadomo, że tu później sobie sam wybierasz, bo w ciągu tego kursu uczysz się na różnych, właśnie w różnych sytuacjach, na różnych zwierzętach. No super, naprawdę polecam na hardbike'u. Jest ten, nie wiem, czy byłeś w delfinarium ze swoim synkiem? Nie. Byliśmy w zoo w Rotterdamie, a tam jest takie malutkie, to takie ale tam jest typowo z różnymi, jest pokaz w ogóle właśnie delfinów a to będziemy musieli wybrać. Ja byłam od tej strony, od środka, że tak powiem, super, po prostu całe przygotowane, to jest wow. To jest naprawdę... Byliśmy z nim 2 lata temu chyba w zoo, ale jeszcze był wtedy taki okres, że ciężko było, bo on też ma autyzm. Ciężko było wtedy, znaczy jest cały czas, ale jeżeli, wiesz, jest w nowym miejscu. Teraz już mamy pewną technikę, że mu pokazujemy zdjęcia najpierw, że on tam będzie, powiedzmy dzisiaj, że tam jedziemy i wtedy to troszkę idzie sprawniej. A wcześniej to było tak, że jak gdzieś pojawił się w nowym miejscu, to takich, wiesz, można powiedzieć, że takie ataki aż miał, że wiesz, kładł się na ziemi, płakał, kopał, taką agresję, wiesz, wyrzucał. No i wtedy też tak było w tym zoo. Już wszedł, zaczął płakać i tak pierwsze pół godziny czy pierwszą godzinę w ogóle spędziliśmy na tym, żeby go tam uspokoić, a później już było okej.
Tutaj właśnie, no tutaj przy pracy z dziećmi właśnie, a ma spektrum autyzmu, czy autyzm już taki stwierdzony? Znaczy, on był w tym roku przez 3 miesiące na takich obserwacji, no bo wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Zwłaszcza on ma 5 lat i do tej pory jeszcze nie mówi. Mówi tam po swojemu jakieś tam słówka. No i tam właśnie podczas tej obserwacji stwierdzili, że to jest autyzm, no i skierowali go do specjalnej szkoły. W tej specjalnej szkole tam będą po prostu prowadzili z nim terapię, żeby go jak najbardziej ogarnąć, że tak powiem. No. Także... No powiem ci, że naprawdę praca jeszcze z psem przy dziecku z autyzmem naprawdę bardzo dużo daje, bardzo dużo. Zmienia dziecko i To naprawdę też chyba jest pomaga. odpowiednia rasa potrzebna, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. To jedyną, którą zaletą jest, raczej to pies musi być spokojny, musi przejść oczywiście trening, musi nie bać się, to jest podstawa, bo jeżeli pies będzie się bał takiego dziecka, czy będzie do niego taki, wiesz, na bok, z boku, nie? Nawet nie, że będzie okazywać jakąś agresję, bo to nie chodzi o to, tylko że jak będzie, wiesz, odskakiwał czy coś, no musiałbyś zobaczyć, na przykład dlatego ja robiłam to z moją tą bajeczką, która jest, najpierw to pokazała u mojej mamy na tych, ale później też bardzo fajnie dała sobie radę z pracą właśnie z osobami naprawdę z niepełnosprawnościami i to już nie były dzieci, tylko dorosłe, które wiesz, już miały takie, na przykład tam wiesz, krzyczały, czy jakieś takie zachowania, które inny pies mógłby uciec, nie? I się przestraszyć bardzo. Więc tutaj musi być na pewno pod tym względem taki pies. No więc no powiem ci, że to jest super. Ja bym bardzo chciała tutaj pracować w tym kierunku, bo on jest też bliski mojemu sercu, jak wszystko zresztą, ale to jest jeszcze, ja na przykład też lubię, oprócz tego pracy lubię pracę z dziećmi. I zawsze jakoś gdzieś tam jako opiekunka pracowałam czy coś, więc na przykład połączenie tych dwóch pasji to by było fajne. Ale tutaj, żeby skończyć znowu, trzeba by było skończyć ich, bo oni... Znowu długotrwały proces i kosztowny pewnie. Tak, bo też na przykład tą, która kolejny raz wspomnę o tej mojej, co starałam się o tą pracę, no, bo to jest taki mój, wiesz, coś, co nie wyszło, nie? Więc ubolewam nad tym, bo chciałam, bo wiesz, poszłam, jak dostałam, że mnie zapraszają na rozmowę, to już było wow, pierwsze, że już przeszłam ten etap, wiesz, gdzie złożyłam CV, wysłałam wszystko i na ogół było, że wybierają kogoś innego, bo coś tamten. A tutaj mnie zaprosili na rozmowę, więc o, fajnie, idę na rozmowę. No i poszłam i no sprawa była taka, że się okazało, że pan mi odpisał, że niestety wybrali kogoś innego, bo miał lepsze doświadczenie. Więc ja panu odpisałam, że jak mam lepsze doświadczenie, to co brakuje w moim doświadczeniu po 20 latach ponad pracy z psami i w ogóle wszystkim, co jeszcze muszę dorobić. Nie napisałam tak do niego, żeby kierunkował. Na to on już zadzwonił. I powiedział mi, że niestety ze względu na to, że dokumenty mam z Polski, oni nie mogą tego zweryfikować. To dlatego mi odrzucił. Ale że nie odpisał, bo wiedział, że to jest takie trochę dyskryminujące, nie? Ale to tak między nami. Więc tutaj też to jest to, że nasze dyplomy, teraz co skończymy kursy i naprawdę tutaj w Holandii jest naprawdę fajnych, kupa behawiorystów polskich i trenerów, których ja polecam. Czorna medal, pozdrawiam Aleksandrę, też moją imienniczkę, czy Gosia Ester, czy Ania Bona, które naprawdę super działają i super szkolą psy. I naprawdę je mogę polecić. Ale cóż, jak my robimy to tylko
z Polakami. No się. Bo żeby Dokładnie. się gdzieś wybić dalej, żeby pójść, no to zawsze jest, no może się trafić. No. Ja zaraz też dostałam jedną ofertę pracy i też już myślałam, że super, bo było napisane, że nie wymagają dyplomu. Więc myślałam, no to mam dyplomy, ale nie wymagają. Okazało się, że do firmy, która tutaj ma zajmuje się testami na zwierzętach. O. Czyli raczej sprawdzają szczepionki i różne lekarstwa na, To towarzystwo, piesek, koń. no, na zwierzętach, dokładnie na małpach. O. Ja niestety nie byłabym w stanie podjąć takiej pracy. Nie dziwię się. No więc tutaj do takich przyjmują, to się zgodzę. Ale piękny, nie? No widzowie nie widzą, ale przed nami właśnie koń jest. Aż czekam, może już zaprezentuję. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie widać. Bo teraz to... No nie wiem, czy coś było widać. Chyba za jasno. Prawda, jest akurat słońce. Za jasno, bo nie mam tutaj, żeby kręcić w tak jasnych... W samochodzie jest jeszcze stosunkowo ciemno, ale gdybym chciał kręcić tak na zewnątrz, to musiałbym taki specjalny filtr nakręcić, bo dla aparatu jest już tam za jasno trochę. Tak, no. No i tak to właśnie wygląda, że nasza praca tutaj jest troszeczkę niedoceniana. A mamy naprawdę fajnie osoby, które mają tyle wiedzy i no i cóż. Bo jeszcze też I nie mają jak jej wykorzystać. Mają jak wykorzystać, ale jest to Tak. wszystko takie... Bo żeby tutaj było ograniczone. też wiele osób mówią, no dlaczego nie nostryfikujesz swoich dokumentów? No niestety do nostryfikacji, czyli do przełożenia na język holenderski, nie jest, kursy nie są brane pod uwagę. Trzeba mieć skończone albo szkołę średnią, albo studia. Okay. Więc tutaj pod tym względem też jest niefajnie, bo ogólnie oni mają tutaj taką stronę, gdzie są właśnie wszyscy trenerzy, wszystkie te szkoły trenerskie, wszystkie więc taki potencjalny jakiś Holender wyszukuje sobie po tym i wie, że to się zgadza, nie? Kolejny piesek. To jakiś psi raj w tym miejscu Tak, to jest psi raj. A no właśnie widzę, bo tu w samochodzie, tutaj pieszo, tutaj konie jakieś. Tutaj jest, tam jeszcze są krowy, tam są barany. I tam też mamy barany, nie wiem czy widzisz, tam są stado baranów. Nie mam okularów, mam soczewki, widzę. I tu Powiedz- chodzi taki pan z 3 borderami i one zaganiają. To przepiękne, jest po prostu tak super. Ale to jest wszystko takie, że można tutaj sobie spacerować, czy to Tak. jest prywatne jakieś? Nie, tutaj już jest, tam jest prywatne, a tam dalej jest wszystko otwarte i tam ludzie spacerują. I on przegania te owce z jednej łąki na drugą, bo to tak obcinają trawę. Nie? No tak, trochę jak taka ekokosiarka. Ekokosiarki, tak, to są właśnie ekokosiarki. Mam takie pytanie, to w ogóle mi wczoraj w pracy wpadło na myśl. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się spojrzeć z psu w oczy i sobie pomyśleć, że ten pies jest mądrzejszy niż jego właściciel? O, proszę, ciebie. Bo to nie raz. Bo to nie raz. Nie, zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się niestety takie przypadki. Przykre to jest, ale... No, Ale są, tak? Ale są. No. Dobra, to będzie parę takich szybkich pytań, nie musisz na nie jakoś się rozwijać i płynnie też przejdziemy do drugiej części już, bo i tak mamy, powiem ci, już sporo, jest godzina 34, więc... Jakie było najbardziej absurdalne pytanie, jakie zadał ci właściciel psa? Pamiętasz? Co to mogło być? No, raczej się nie spotkałam z jakimiś takimi absurdalnymi, żeby akurat tak... No, nie trafiłam. Nie zapadło ci w pamięć? Nie.
A czy kiedykolwiek pies zniszczył coś, co miało dla ciebie jakąś wielką, sentymentalną wartość i Jak byłaś teraz? mega wkurzona o to? Teraz. Co na przykład? Tak dużo, no już nie mówię o jakichś albumach ze zdjęciami na przykład. Czy, Też mi się zdarzyło. no i później już nie jesteś w stanie tego No nie, poskładać. Zresztą jak zdjęcia były takie jakieś stare, jeszcze na kliszy, to już nie da się. Więc tutaj to tak. Też raz pierścionek mi pies zjadł. I nie wykupkał. A czy może gdzieś ale gdzieś Nie udało trudno się go znaleźć. odnaleźć. No więc były takie sprawy, że właśnie na ogół to jest przy szczeniakach, no bo moje psy na przykład, które teraz to one wiedzą, że tam są ich rzeczy i moje rzeczy. Nie mają nie ruszać, No. tak? A gdybyś miała opisać siebie jako psa, jaką byś była rasą? A to pytanie mi zadałeś. Starałem się też kreatywne pytania Jaką znaleźć. bym była rasą psa? A wiem, Cocker Spanielem. Okej. Podobno bardzo do mnie pasują i teraz się tak pochwalę, to jeszcze nie wszyscy wiedzą, że właśnie mam 4-miesięcznego Cocker Spaniela. Nawet Wow. myślałam, żeby do ciebie napisać, czy go mogę wziąć. Mogłabyś wziąć. I, Ja sobie tam buszował z tyłu. no, nie Mam wiem, fotelik czy- dla dziecka, to byśmy go tam zapięli. No, znaczy generalnie właśnie ta rasa tak bardziej od zawsze mi mówi, że do mnie pasuje. I Cavalier Kingshire Spaniel. Mhm. A to też Spaniel. A jeśli istniałoby psie niebo, to jakie rasy psów na pewno by tam jako pierwsze trafiały? Znaczy, że teraz to się tak zastanawiam, czy żeby to było, że jak umrą, Tak. takie by trafiały pierwsze. No, takie najgrzeczniejsze rasy, powiedzmy. Wszystkie są grzeczne, wszystkie psy są grzeczne. Tylko właściciele nie potrafią sobie z nimi dać rady. No to wszystkie psy potrafią. Ale najgrzeczniejsze psy to są... Nie wiem, bo chodzi takie, wiesz, taki stereotyp, że labradory, goldeny, że one wszystkie takie do rany one, przyłóż. tak. No to one, ale nie zawsze, nie wszystkie. Są diabły też z tych ras. Potrafią już. Musiałabym ci dać namiar na koleżankę, która ma teraz właśnie szczeniaki. By ci mogła powiedzieć coś na temat tego, jak one do końca, wiesz, goldeny czy labradory, które są, to one dopiero zaczynają być takie spokojne, ułożone, jak mają 2 lata. Mhm. A tak do 2 lat. Szaleństwo. To szaleństwo. One zjedzą wszystko, co tylko widzą. Wiem, łącznie z kupą swoją. Też, to Książki. kupa tak, swoja to tak. często też jest z innego powodu niż z tego, żeby zjeść. Często psy jedzą swoje kupy, bo mają jakieś problemy, czy to behawioralne, czy zdrowotne. Więc tutaj akurat to jest inny temat, ale goldeny potrafią na przykład właśnie skarpetki zjeść, nie? Czy potrafią inne, wszystko co im wpadnie pod pyszczek, to jest fajne. No, ale są słodkie i naprawdę i gro tych ras, tych 2 ras są właśnie używane do terapii i fajnie się z tym spisują. A czy są jakieś rasy, które według ciebie, powiedzmy, zostały tak w cudzysłowiu zepsute przez ludzi? No to właśnie te 2 rasy też. Tak? No, też. Wszystkie psy, które stają się modne, zaczynają być psute. Mhm. Bo wszyscy kupują właśnie Goldena, bo Golden jest, a wcale nie koniecznie musi być ten Golden taki super, Właśnie. nie? Mam też pytanie, które łączy się z tym. No, więc także to jest, wiesz, to jest też temat taki, że dużo jest, najwięcej to te psy, które stają się modne w danym No właśnie, sezonie. to ja mam takie pytanie, co sądzisz o modzie na tak zwane instagramowe rasy? I jakie to są takie najbardziej, wiesz,
celebryckie rasy psów. Oczywiście Golden Doodle. I to takie malutkie, nie wiem jak one się nazywają. Wszystkie Doodle. Yorki i te drugie takie, nie wiem jak one. Pomerianiny. Chyba tak. Tak, No. takie ten. Ale teraz większość to jest te Doodle czy Doodle, które są pomieszane z pudlem. Czyli kawaliery łączą z pudlem Golden Pudel i takie różne te łączenia. To jest po prostu jest też jakiś teraz... labrador. To jest właśnie labrador łączony z pudlem królewskim. Mhm. To jest taka moda to jest na to teraz. moda. One są piękne, ale też, bo ta rasa rzeczywiście została stworzona przez, chyba żebym nie skłamała, chyba z Australii lekarz czy lekarka, już nie pamiętam teraz, ale ona stworzyła to dla swojej klientki, która była niepełnosprawna i była uczulona na sierść. Nie mogła mieć psa, który by mógł być, czyli ten. No i dlatego stworzyli to z pudlem. Co też nie jest do końca, bo to nie sierść uczula, tylko wszystko, czyli łupież, który z psa wychodzi, czy naskórek cały. Tym, czym sierść jest pokryta, to uczula. Sierść sama w sobie nie uczula, więc to, żeby określać wszystkie psy, które są dla alergików, które nie, to też jest nie tak do końca prawdą. Ślina tak samo psa. Pies, każdy ma inną ślinę, inny tam skład tej śliny. Ale może być tak, że na przykład psy nie uczulają, a koty uczulają? Może być tak. Tak. Jak najbardziej, dlatego że to jest całkowicie inny rodzaj sierści. Okay. Tak hipotetycznie zapytałem. I tutaj tak, no to przy tych celebrytach teraz ostatnio właśnie widziałam David Beckham ma właśnie jakiegoś dudla też, nie wiem czy to jest dudel, raczej kawalier z pudlem czy coś. Cała masa ich teraz powstała. Śliczne są. Tutaj też Holendrzy Holendrzy kochają miksy. To się boomer nazywa tutaj. Ale i oni tutaj bardzo lubią miksować wszystko. Tylko czy to jest takie do końca fajne? Tak jak zaczęłam właśnie, że ta rasa została stworzona, bo była w jakimś celu stworzona i to było dopuszczane odpowiedni pies, odpowiednią suką, wszystko przebadane. A tutaj zrobiło się teraz tak, że wszyscy dopuszczają wszystko. No tak. Nie sprawdzają, a jakie mają choroby genetyczne pudle, no to też to jest padaczka, to jest choroby serca, to są różne i tak samo goldeny czy labradory też mają swoje choroby, które też przenoszą. I połączenie tych dwóch, no to... Czyli tak w sumie sam proces dla procesu, żeby sprawdzić, co to ciekawego wyjdzie. Też. A kawaliery już w ogóle. To jest kochana rasa, ale no, niestety ta rasa jest pełna chorób genetycznych. Przedostatnie pytanie. Co sądzisz o ubrankach dla psów? Używam dla moich Yorka. Czy są rasy, które powinny nosić i jest to Tak, wskazane? Czy generalnie każda rasa może nosić i nie ma z tym Jak większego to woli, problemu? każda rasa może to Wiem, że na nosić. przykład Yorki to chyba one mają tą sierść, te włosy w zasadzie, Tak, to mają one są włosy. bardzo delikatne, Tak. ale czy, nie wiem, na przykład dajmy na to Bernardyn może nosić kurteczkę? Może nosić kurteczkę i tutaj dużo też osób chodzi z Bernardynem w kurteczkach. Na przykład widziałam ostatnio, na przykład ze względu na to, że pada deszcz i też właściciele robią to dla swojego Bezpieczeństwa, żeby później w domu z komfortu, żeby właśnie nie sprzątać, żeby pies nie był mokry. Tak, teraz jest cała masa tych, więc to jest fajne. Ale psom to w żaden sposób nie przeszkadza? Nie czują się jakoś skrępowane? Wiadomo, że to trzeba przyzwyczaić psa do takiego. No, czują. Moja Jorkowa, to jak jej włożę bajeczkę, jak jej ubiorę, ona nienawidzi chodzić w ubrankach. Dlatego jej nie wprowadzę, owszem, nieraz ubieram, ale ona jak włoży ubranka, jak pada deszcz, to idzie tak.
Nie? No, bo się nie wysika, nie zrobi kupę. A ostatnio oczywiście Pancia, tak, czyli ja, wymyśliła, no, pada tak często deszcz w Holandii. Znalazłam oczywiście na Temu, to jest taki, wiesz, nie wiem, czy wiesz, taki wysyłkowy, Wiem, gdzie są takie takie tanie coś rzeczy. inne z Chin. AliExpress taki. Tak, tak. I takie kurteczki z kapturkiem, takie przeciwdeszczowe. Spoko. Prześlę zdjęcia, później jak zobaczysz bajkę, to ze śmiechu. To wyślij mi zdjęcie, to wstawimy do filmu. Nie wiem, czy bajka da na to pozwolenie. Ale po prostu jej wzrok powiedział, wiesz, chyba cię Pancia pi. No. Sama sobie nosi. Sama sobie nosi. Teraz właśnie patrz, jakie piękne konie tam idą. No. Raz, Białe. 2, 3. Trzyma. Znowu nie pokażemy. Ale powiem ci, że to jest, ja kocham tutaj to miejsce właśnie, bo jest dużo zieleni i dużo tego konie i tej kupy. Powinni zbierać. No właśnie, musisz z woreczkiem chodzić i Tak. zbierać, a konie to co? No, a to jest też na przykład jedna z moich suczek, to jest rasy Odis, taka ukraińska rasa, która dopiero co wchodzi do FCI. Kocha po prostu końskie kupy. No jest. I tak, jestem behawiorystą, nie oduczyłam jej tego, ale Ale w sensie jeść czy tarzać się w nich? jedno i drugie. Okej. Znaczy już tarzanie już się wypracowało, ale nieraz nie widzę tej kupy. I ona już zdąży ją zobaczyć wcześniej na przykład. No więc tak, ale ma instynkt. Tak, to jest taki instynkt. No, No to ja niestety. też mam taką historię właśnie o tym terierze walijskim ci wspominałem tam ze 20 lat temu i pamiętam wtedy do takiego przyszywanego wujka do Niemiec, do Hanoweru pojechaliśmy z tym psem i tam jakiś, nie wiem, czy to cyrk był, chyba cyrk. I z tyłu za tym cyrkiem Widzisz, jakie warkoczyki. No, ale jakie ma tutaj świecące na głowie. I tam za tym cyrkiem wielbłądy stały. No to takie objazdowe tam, wiesz, tam 3 dni tutaj, 3 dni tam i tak dalej, taki jeździli. I za tym cyrkiem stały wielbłądy i ten terrier podszedł i w tej kupie wielbłąda się zaczął tarzać. No. No, dlatego tak moje pytanie, czy jedzą, czy się tarzają? No, tarza się. A właśnie ta Zema, ten Odis, to ma w sobie też Fox Terriera. Więc to też jest taka myśliwska rasa, już pudla i bo to jest taka mieszanka ras. Ona została, ta rasa raczej stworzona przez kynolożkę na Ukrainie, bo oni nie mieli swojej narodowej rasy, no i to jest teraz ich narodowa rasa. No ale no i ma niestety te ciągoty takie bardziej od strony tych właśnie psów, terrierów, tego terriera i po prostu albo gonienie właśnie kotki, jak Wici, to ona jest cała, kocha koty bardzo, ale gonić. A tak to jest kochana i słodkim psem. Bardzo. Pozdrawiamy na antenie. Pozdrawiamy Zemę. Pozdrawiamy Zemę. Dobra, jeśli miałabyś stworzyć idealnego psa, jakie rasy byś ze sobą połączyła? Ale pytania zadajesz ciężkie. Starałem się właśnie wyjątkowo Trzeba na dzisiaj coś bardziej się przygotować niż Trzeba przeważnie. było przesłać najpierw te pytania, żeby A nie, się nie, nie, było tak to nie ma. przygotować. Oj, no Wczoraj tak. miałem jakiś taki kreatywny dzień, tak sobie właśnie myślałem. Tak, no to tak. No, troszeczkę border collie, a tak od strony tak nauki, troszeczkę pudla, to tak od tego, żeby ta sierść była taka, troszeczkę mogłoby mieć jeszcze z Yorka, tak troszeczkę charakter taki specyficzny. Myślę, że to tak. Wszystkie Taki miksy miks. są raczej najlepsze to są kundelki. Typowe tak, nasze. tak, to są psy, które nie dość, że są mega inteligentne, to jeszcze dodatkowo one po prostu Są w ogóle w Holandii takie kundelki? tak,
Tak? No, jest dużo kundelów. Ale nasze kundelki polskie i tak są najlepsze i one po prostu są długowieczne, one wszystko zjedzą. Nie mają, Tak, nie są już wybredne. to już nie wiadomo skąd one powstały, z jakich ras, Tak, to już tak. takie I one są, kundel forever. tak, i one są po prostu najlepsze. No. Jakie jest twoje największe marzenie? Już nie mówimy tylko o psach, możesz ogólnie o czymś innym. Bo to już my parę pytań temu przyszliśmy już płynnie do tej drugiej Aha, części. tej drugiej części, Tak, tak. bo to już się zaczęły te pytania takie troszeczkę fancy, jak to się mówi. No, największym moim marzeniem byłoby wrócić do Polski. O, a co cię przed tym powstrzymuje? No, to, że nie mam gdzie, Okej. to po pierwsze. Po drugie to, że no, mam synka, który ma teraz 9 lat. Czyli szkoła tutaj. I on tutaj ma szkołę i kolegów i już jest Zakorzenił ciężej. się. Zakorzenił się, tak, dokładnie. Starszy to już ma 25 lat, to on to już w ogóle mega korzenie, ale on to już jest dorosły, to już to by na pewno nie zwrócił na to nawet uwagę, czy ja jestem tu, czy tam. No i mój partner, który ma też tutaj bardzo dobrą pracę i wiem, że no to go tutaj trzyma przy tym. Tego by nie Niekoniecznie chciałby znalazłby zmieniać. w Polsce. No. Więc także, no może kiedyś na stare lata. Może się Z uda. emeryturą już holenderską. Następne moje pytanie na liście jest ulubione twoje miejsce w Polsce i wspominałaś o Jastarni, tak? Tak, Jazdarnia to jest naprawdę, to ostatnio właśnie oglądałam też taki film, był Hel cały, Półwysep Helski, no ale Jastarnia to jest po prostu najbardziej... Ulubione miejsce, tak? Tak, to jest moje ulubione na 100%. No i góry też kocham, ale takim number one jest Jastarnia. Jastarnia. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Moje dzieci. Okej. To jest moje największe osiągnięcie. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, no jaki by miała tytuł? Dwa mogą być tytuły. Mogą być dwa, no bo to mogą być dwie książki, no. Tak, Może być dwie tom książki. pierwszy, tom drugi. To tom pierwszy, Zwariowany świat Oli, a tom drugi, Ola wśród zwierząt. O. Dobra. Czy jest jakieś słowo, które cię denerwuje najbardziej? O, też go Polskie powtarzam bądź czasem. holenderskie, No, bądź- polskie masakra. Po prostu i też go sama używam, a wiem, że to nie fajnie jest go używać. Zresztą kiedyś u ciebie też była Iwonka i też o tym właśnie mówiła, że nie powinno się tego używać i tak zgadzam się, bo to rzucamy wszystko i nam wraca ta masakra właśnie. No więc No. to jest to słowo, które nie lubię. A z holenderskich z No, holenderskich nie to musi nie. być. Już mamy polskie, to... Jaka była twoja pierwsza praca w życiu? E, Pracowałam jako hostessa, to się nazywa. O, już myślałem, że ze zwierzątkami coś. Nie, hostessa w sklepie dawniej takie były pierwsze z takich dużych marketów Billa. Pamiętam. No, w sklepie Billa i sprzedawałam A proszki. wiesz, że Billa do tej pory jest, przynajmniej jeszcze z 5 lat temu była w W Austrii. Austrii, tak jest. No. I sprzedawałam, czy promowałam proszki Ariel. Ariel, i jeszcze jakiś jeden. Ariel. Ale najwięcej do Arielów sprzedawałam. I Persil. O, Persil. Ariel i Persil. Tak, Ariel i Persil. To była dobra, ale to bardzo mnie to wspominam. No, to była moja pierwsza praca. Czy masz jakieś doświadczenie z przeszłości, które zmieniło twoje życie? No tak, chyba każdy ma jakieś takie doświadczenie z przeszłości, które zmienia życie. Niestety
Często, no, Jak jeżeli nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać. To nie ma... no Mówisz wtedy pas i ja zadaję inne pytanie. to raczej inne pytanie. Dobrze. Jakie są 3 rzeczy, których się nauczyłaś w ostatnim roku? 3 rzeczy, których się nauczyłam. No, chciałam pewno powiedzieć, jakieś. że holenderski, ale to jeszcze nie do końca. No, u mnie też, nie. No, więc nadal nie jest taki, jak powinien być. Czego się nauczyłam? Tak, nauczyłam się troszeczkę inaczej patrzeć na ludzi. Cały czas pracuję nad własną asertywnością, Okej. bo nie jestem asertywną osobą, ale pracuję nad tym i coraz lepiej mi to wychodzi. I no może nie do końca się już nauczyłam, ale nauczyłam się patrzeć na to, jak mam to robić, żeby być asertywną. Czy W masz jeszcze szkole jakieś podstawy mam. I co, jak to były 3 rzeczy, tak miały być? 3 rzeczy, no. No to czyli asertywność. Druga rzecz to nie mam innych, tylko to. W ciągu tego roku cały czas robiłam nic. No. Ja cały czas się uczę. Ja po prostu, wiesz, No nie wiem, może od życie. psach czegoś nowego dowiedziałaś. Tak. No wiesz, to mogą być takie drobne wiesz, rzeczy. no To nie muszą też, być jakieś, wiesz, wielkie wyczyny. O psach też ostatnio właśnie poznałam taki nowy nurt szkoleniowy Mera i to też się tego nauczyłam i no i tyle. Okej, No. dobra. Jaka jest najbardziej niewiarygodna historia, którą przeżyłaś, a która brzmi, jakby była wyjęta z jakiegoś filmu? Niewiarygodna. Historia niewiarygodna. Która ci się tam kiedyś w życiu wydarzyła i ciężko ci w ogóle uwierzyć, że coś takiego się mogło stać. Daj sobie czas. Ja wszystkie takie przerwy będę wycinał, więc nie ma pośpiechu. No. Na pewno jak coś takiego jest, chyba każdy ma jakąś taką historię, że... No, ja mam tych historii tyle, że wiesz, A, to że chyba tobie trudno wycina. wybrać, okej. Nie, Ja, że ja właśnie w drugą stronę, że ja tak myślę... Zastanawiam się, którą powiedzieć. Gdzie to było? Nie, no. No nie wiem, to pierwsza Miałam jakaś... raczej, wiesz, no, na przykład taką niewiarygodną taką rzecz, która się kiedyś w moim życiu właśnie, kiedyś mieszkałam w Austrii przez 4 lata i tam zostałam oszukana bardzo poważnie. Zostałam bez pieniędzy, bez mieszkania, na lodzie totalnie, w obcym kraju, do którego dopiero co przyjechałam. I uwierz mi, wtedy naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo ani powrotu do domu, że na powrót do domu jeszcze bym miała, żeby tam jakieś pieniądze mieć, nie? Ale to nie było takie zamierzenie, żeby wrócić. I naprawdę wtedy cud się stał. Koleżanka mi wzięła mnie mówi, chodź, to pójdziemy sobie tam do takiej restauracji. Ogarniesz się, pomyślisz, może się ułoży wszystko, pójdziemy, potańczymy. I w tym momencie tańczę i znajduję 100 euro przed sobą. Naprawdę pod moimi nogami 100 euro, nie? No to Niewiarygodne. Powiem ci, prawie jak wygrać w totka. Tak, w jak takiej wygrać sytuacji. szropy. Więc i to zmieniło, oczywiście się zastanawiałam, czy iść do DJ-a i oddać 100 euro, a moja koleżanka mówi, Ale krótko się zastanawiałaś. jesteś nienormalna. Przecież zaraz to wszyscy się tutaj ręce wystawią po to 100 euro, nie? A wtedy 100 euro to było bardzo dużo. Bo to było 20 lat temu. No. No, ja pamiętam, czekaj, też mam historię nie, przepraszam, nie, ja miałem wtedy 150 euro. Przeżyłem cały miesiąc za 150 euro.
O, bo w 2011 roku pojechałem na miesiąc autostopem po Europie. No wiadomo, że autostop no to się nie płaci. No ale jakieś jedzenie i tak dalej, i tak dalej. We Włoszech nas tam zatrzymali, że w ogóle jest zakaz autostopowania, więc trzeba było iść na pociąg, więc to też były koszta. Ale tak, za cały miesiąc tak Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, w dół Francji i tak w tą stronę właściwie Włochy, Austria i później Czechy. Miesiąc czasu mi to zajęło i 150 euro w portfelu miałem tylko. no to rzeczywiście. Spanie w namiocie albo na jakichś tam ławkach w parkach i tego typu. Chciałem kiedyś coś takiego przeżyć, więc... No ale tak. Pamiętam, To miało wartość, teraz już tak, jest te 13 lat temu to 100 euro to naprawdę, czy tam 150 to nie było tak, że wiesz, idziesz do sklepu i 5 rzeczy do koszyka wsadzisz i masz 100 już. Dokładnie, no. No. No więc to było takie, że to niewiarygodne i no. Dużo tych rzeczy. Wyłączyła się kamera jedna. Ale to nic, dobra. Mamy nagrane audio, więc gdyby się, nie wiem, mogło się wyłączyć przed sekundą, bo ja chwilę jeszcze temu patrzyłem, bo ona nagrywa 2 godziny i się wyłącza. Ale to nic, mamy audio. Tak. Więc jakby przez chwilę, moi drodzy widzowie, obraz zniknął, to ja wstawię jakieś pieski biegające, i sobie popatrzycie. Mamy dźwięk nagrany, to jest najważniejsze. Okej. Kolejne pytanie. Czego najbardziej nie lubisz w Holandii? Deszczu i pogody. Dzisiaj wieje strasznie, No dzisiaj wieje. ale przynajmniej słoneczko jest. No, ale to też niestety wpływa źle na to, że mnie głowa boli i ja po prostu tutaj, jak są takie też, już te sztormy przychodzą, to ja po prostu nie wyrabiam. Na pewno jakby był gorszy wiatr, to byśmy się dzisiaj nie spotkali, bo bym nie dała rady funkcjonować. No są niektóre właśnie osoby, tacy, jak to się nazywa, meteopaci? Meteopaci, no. Ja właśnie taką jestem. Okay. Tak samo jak te właśnie, co też rozmawiam, alergie po prostu, jak się zacznie, pomimo tabletek, to i tak Już parę ładnych tygodni wyjętych. No, więc tutaj powiem, no, ale ta pogoda to jest, chociaż że w tym roku tak jest okej. Znaczy, no tak, no lato było dłuższe, czy późno się zaczęło, ale... Ciekawe, czy w ogóle w tym roku śnieg spadnie. No. Mógłby spaść w końcu. W zeszłym roku chyba 1 dzień był taki ze śniegiem, tam może i 2. No. Dobra, przedostatnie pytanie. Wiemy o pieskach, a w wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? No, na pewno jakiś rajdowca samochodowy, czy kurde, czy tirówka. Tirówka. Znaczy tirówka, chodzi o, nie pomyślcie o tirówce, takiej tirówce, tylko prowadzenie tira. Kierownica tak zwana. Tak, po prostu. Kierowca, tylko kierownica. To nie. W sensie, że zbyt nudne, czy zbyt stresujące dla ciebie? A w ogóle masz prawo jazdy? Mam, ale nie używam. Okej. Czyli jest jakiś opór przed prowadzeniem. Tak, i na pewno nie jest to jakieś takie, że jak mam że osoby na przykład, ja bez samochodu to się nigdzie nie mogę ruszyć. Nie, ja się wszędzie ruszam bez samochodu. Wręcz przeciwnie, chyba z samochodem. Ja może za leniwy jestem. Zresztą jakbym miał dzisiaj przyjechać do ciebie na rowerze, no ciężko byś miał. Średnio by mi się to chciało. No. Dobra, myślę, że ostatnie pytanko. Ja taką selekcję robię. Co mi tam w oko wpadnie? Jaki talent chciałabyś posiadać najbardziej? Taki, który możesz wykorzystać na przykład teraz w swojej pracy albo w ogóle w innym aspekcie swojego życia. No, to jeżeli chodzi o moją pracę i psy, to chciałabym umieć rozmawiać z psami, raczej czytać język ich umie, czyli z postawy z tego, ale żeby na przykład tak jak szczekają, żeby rozumieć, co one szczekają. No, i wtedy bym wiedziała, że na przykład albo porozumiewać się ze zwierzętami. Bardzo lubiłam kiedyś, nie wiem czy oglądałeś, Dr. Dolittle.
Było. No, teraz czekaj, to stary ja był, teraz jest książkę nowy. jakąś kojarzę chyba, czy to mi się coś pomyliło. Film jest, są 2 filmy i teraz jest nowa taka, pierwsza była chyba z Eddie A 30 Murphy. lat temu co było? Był film wtedy? Tak. Może film kojarzę. z Eddie Murphy, no wtedy grał tam. No tak? Czy on nie grał? Nie. Czy teraz w tej nowej wersji? Już nie pamiętam, w której, ale to właśnie mi się podobało, że tak rozumiał właśnie te zwierzęta i takim właśnie chciałabym być, takim doktorem Dolittle. Żeby, wiesz. Proszę, aż muszę sprawdzić. Żeby Zrobimy móc zrozumieć krótkie- wszystkie zwierzęta, bo nawet to nie chodzi o psy, ale też właśnie Ten doktor Dolittle z Jeden bój z 98 roku. Mhm. No. Nawet była I kto grał? druga część była 2001, a ten ostatni to był 2020. Mhm. No. I w tym 2020 Robert Downey Jr. grał. Czyli w tej pierwszej tak. chyba części grał Selena Gomez nawet grała. No. Nie, obsada bardzo fajna, ale no, super A jest. ten z 98 roku to właśnie Eddie Murphy. No. Eddie Murphy. No. No, więc właśnie chciałabym być takim doktorem i tak właśnie to jest takie moje marzenie. Okej. No wtedy mogłabym wszystkie zwierzątka, przykład te baranki, co popatrz jakie ładne barany przed nami, takie ciapaty. Ciapaty baran. Znaczy chodzi, że Władki, no. To tak, no. No, więc Jakiś taki albo brudny, albo trochę ciemniejszy jest. no. Dobra, nie przedłużamy, bo czyli tak już cięcie było niechcący, natomiast dźwięk będzie. Zbliżamy się powolutku już do końca. Nie chcę, żeby to też za długo trwało, bo nikt nie będzie chciał tego oglądać. Wiem po sobie, że jak widzę podcast, który trwa, nie wiem, 3, 4 czy nie daj Boże 5 godzin, to w ogóle nawet nie odpalam, bo wiem, że i tak całego nie obejrzę, a takie jak trwa godzinę, półtorej, 2, no to jeszcze przeważnie tak na raty muszę to rozłożyć, ale zawsze jest jakoś tak swobodnie to obejrzeć. Na sam koniec, czy jest jakaś złota myśl, coś, co chciałabyś przekazać widzom, jakaś taka odezwa do narodu, podsumowanie, apel, o, Szkolcie psy. szkolcie psy, o. Tak, to Tak, jest to naprawdę... coś, co by tak podsumowywało, powiedzmy, naszą dzisiejszą rozmowę. No na pewno to jest to, żeby jak najwięcej korzystać właśnie z usług trenerów, behawiorystów, żeby nie bać się, zadzwonić nawet z głupim pytaniem, bo nigdy nie ma głupich pytań. Bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby umieć zrozumieć swojego psa, jego potrzeby, czy inne zwierzę, bo to też tyczy się do kotów, czy no, każdego zwierzęcia, żeby lepiej się dowiadywać i też dbajcie o swoje psy, chodźcie do weterynarzy, badajcie je i sprawdzajcie wszystko. Ja wiem, że tutaj jest drogo, ale można zawsze, mamy ten komfort, że możemy jechać sobie do Polski jeszcze. I wtedy jest taniej. I wtedy jest dużo taniej. Myślę, że każdy raz na jakiś czas jeździ, więc może wtedy zwierzaka ze sobą Dokładnie, zabrać. tak. I można wtedy zrobić jakieś większe badania, więc to... No i też oczywiście starajcie się adoptować psy. A jeżeli kupujecie, to kupujcie takie, żeby były ze Związku Kynologicznego FCI, a nie nabijajcie pieniążki pseudohodowlom. Tak. Że te psy później niestety nawet w typie rasy nie są, bo rosną i nie wiadomo Z co. chorobami, z jakimiś wadami genetycznymi, z jakimiś defektami, Ja walczę też które z dopiero jednym, później tak. pewnie z czasem dopiero wychodzą. Ja ci powiem, że walczę z... Nie mogę mówić nazw, prawda, rzeczy. No może lepiej nie. Lepiej nie, ale walczę z kimś jednym takim portalem, to mogę powiedzieć, że z jednym portalem polonijnym,
który notorycznie daje ogłoszenia o pseudohodowlach. Ja już się z nimi kontaktowałam, mówiłam, to ich argumenty są po prostu rozwalające, ale cały czas są wystawiane psy i koty z pseudohodowli. I teraz weszły nowe przepisy w Holandii. Nie wolno rozmnażać mopsów, psów rasy mops. Dlaczego tak? I kotów Sfinks. Wcześniej już były też zakaz bulldogów francuskich ze względu na to, że te rasy psy mają takie krótkie noski. Okej. I przez to są bardzo chore Czyli żeby po prostu zredukować te choroby, tak? I tam problemy z sercem i z wszystkim. I sfinksy. Powiem ci dokładnie, że tak między nami, to nie wiem dlaczego to sfinksy, ale przez to może, że właśnie są całkowicie gołe. Bo nie wiem, nie weszłam jeszcze dokładnie w ten temat tych sfinksów kotów. Dlaczego one też są zabronione w hodowli? Może wiecie, to dajcie, napiszcie pod spodem. Dokładnie. Ja dopiero niedawno się dowiedziałam o tym nowym przepisie, więc jeszcze tam co do kotów się nie wdrożyłam w temat, o co chodzi z tymi sfinksami. Ciekawe. Ale zauważyłam właśnie, że są wystawiane na sprzedaż między innymi na tym portalu jednym. I pan sobie tego nie zdaje sprawy, raczej nie miało być, że jest wystawiane. Są lasy, które nie powinny być wystawiane, bo ich nie wolno sprzedawać w Holandii. Znaczy, można je mieć, ale nie można ich sprzedawać, nie można ich rozmnażać. A jak pod kątem prawnym jakoś, nie wiem, czy ten... No pewnie tak, znaczy tutaj jest coś takiego jak działa Diren policji i oni w takich, czyli też pamiętajcie, jeżeli widzicie jak się ktoś bije psa, czy cokolwiek robi, czy wiecie, że się nad zwierzętami. Wtedy dzwonimy na Diren policji, to jest 114 i oni już wszystko załatwiają, ewentualnie zgłaszać to do Diren Bescherming. Tam też można dzwonić, ale do takich spraw wszystkich, co do znęcania się nad zwierzętami, to jest pierwsze Diren policji, oni przyjeżdżają i robią porządek. Nazwijmy. Robią porządek, różnie to bywa, ale znaczy jeżeli jest na pewno drastyczne coś, to tak. I też ważna sprawa, bo jest też taki temat, który jest ciężki, Polacy nie wiedzą o swoich prawach tutaj tak samo. Właśnie, teraz sobie przypomniałam, że jeżeli wasz pies zostanie pogryziony przez psa innego, i to holenderskiego, też nie bać się zadzwonić na ten Diren policji, nawet na policję i zgłosić to i zgłaszajcie to, nie bójcie się, bo dużo jest spraw takich, że na nas Polaków, ja ostatnio miałam taką sytuację, że przyszli do mnie do domu ludzie, bo się dowiedzieli, że jestem Polką, a tutaj właśnie w tym miejscu, tu na tych łąkach ich psa pogryzł Amstaff i oni, że to Polaków Amstaff był dosyć dotkliwy, ten pies leżał długo w szpitalu. I przyszli, żeby właśnie, czy ja znam jakieś, ja mówię, ja znam dużo ludzi, którzy mają Amstaff, ale nie wiem, i tam opisywali, jak ten Amstaff wygląda. Ale my tego nieraz, jeżeli jest odwrotna sytuacja, Polacy się boją, nie zgłaszają, trzeba zgłaszać za każdym razem, bo was to też dotyczy. Później musicie iść z tym psem do weterynarza, musicie zapłacić grube pieniądze za operację, za pomoc temu psu, a w takich wypadkach to jest to, że właściciel tamtego psa jest obowiązany, mając psa, który pogryzł, pokryć te koszty.
takim przypadku też warto mieć właśnie to ubezpieczenie? Czy to ubezpieczenie też pokrywa? Czy to Nie. już właściciel z własnej kieszeni musi płacić? Właściciel z własnej kieszeni, chyba że ma inne ubezpieczenie, to takie ubezpieczenie tutaj, co masz, takie ogólne, domu i wszystkiego, i tam masz nawet, że na przykład tam, nie A wiem, jakieś dziecko wyrządzenie szkód, rozwali. coś Tak, takiego. tak. To z tego możesz tam się starać, ale generalnie no to musi z własnej kieszeni to zapłacić. Mhm. No, więc pamiętajcie o swoich psach i o tym, że wy też tutaj macie prawa tak samo jak i obowiązki, ale takie same jak każdy Holender. A ja zachęcam, żebyście napisali w komentarzu, jakie macie zwierzaki. Dokładnie. Czy to psa, czy kota, czy jakie w ogóle w życiu mieliście zwierzątka. I czy oglądacie nas z Polski, czy z Holandii na przykład. I udostępniajcie nas. Tak, udostępniajcie, pamiętajcie zasubskrybować, bo dużo osób tego jeszcze nie robi, a fajnie być na bieżąco z produkcjami, z przyszłymi odcinkami. Była pewna nieregularność, ale mam nadzieję, że teraz odcinki będą się pojawiały częściej, przez to właśnie, że udało mi się zacząć nagrywać w samochodzie, więc jestem bardziej mobilny. Mobilny ogień w mobilnym ogniu pytań. O, tak chyba zmienię nazwę niedługo. Zmienić, no. Dobra, dziękuję Ci bardzo za przybycie. Fajnie było posłuchać Twojej historii, fajnie było się dowiedzieć mnóstwa ciekawych rzeczy, bo naprawdę nie byłem świadom takich rzeczy o pieskach. I myślę, że widzowie też bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji z dzisiejszej rozmowy wyciągną. Ja też dziękuję. Super się było spotkać. Bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś mi czas. Ja również dziękuję. No, jak będziecie chcieli czegoś więcej się jeszcze dowiedzieć, to... Ja wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy, to jeszcze Ci się przypomnę, żebyś mi wysłała, a także namiary do Aleksandry też w opisie znajdziecie, jeżeli ktoś by potrzebował jakichś porad, usług i tym podobnych. No. Dobra, my się widzimy w kolejnym odcinku. Zachęcam do zostawienia komentarza i cóż, miłego oglądania. Miłego oglądania. Cześć.